Siemka, ja jestem Adacho i nie będę owijał w bawełnę. Przeraża mnie długość tego filmu Nekona, który będziemy zaraz oglądać. Godzina 40. Ostatnio była godzina 20 i mój film trwał godzinę 40, więc może nie będę robił przydługiego wstępu, tylko od razu zaczniemy oglądać to, co Nekon ma do powiedzenia na temat mojego filmu, na temat sagi Hidana i Kakuzu. Moim zdaniem bardzo dobrej sagi, może nawet najlepszej. Zastanawiam się, czy ten most tęczy mi się podobał, bo wątek saga był świetny, ale mimo wszystko ta saga z Hidanem i Kakuzu miała ogólnie wyższy poziom, plus też była ciekawsza ze względu na chociażby Asumę i Shikamaru. Natomiast to, co ja myślę o tej sadze, to już w większości prawdopodobnie wiecie. Sprawa techniczna jeszcze. Nie wiem, kiedy ten film widzicie, więc trochę nie ma sensu, żebym mówił, na jakim momencie Naruto jestem. Moje plany tyczące się tego, jak podzielić te sagi, jak nagrać filmy, trochę się zmieniły, bo okazało się, że po 126 odcinku jest koniec arku tego pościgu za Itachim, potem mamy Kroniki Jirai i potem jest kolejny mniejszy ark, więc myślę, że zrobię tak. Nagram jeden film tyczący się pościgu za Itachim, już jest przeze mnie to obejrzane, i reszta tego arku do 143 odcinka to będzie drugi film, więc będą dwa filmy zamiast jednego, będą one szybciej, więc myślę, że wszyscy będziemy zadowoleni. Ja się też będę mógł bardziej szczegółowo przyjrzeć kolejnym historiom, ale ja już się zamykam. Ostatnio, dosłownie 10 minut temu zobaczyłem, że Nekon skomentował mój poprzedni film i tak się zastanawiam, bo widzę tutaj na jego Windowsie 30 lipca, a ja wrzuciłem ten film 2 sierpnia, więc domyśliłem się i teraz zobaczyłem, że Nekon został wspierającym, żeby móc oglądać szybciej te filmy. Dziękuję bardzo, jestem zaszczycony, ale ja już się zamykam i zobaczmy, co tutaj ma znawca tematu do powiedzenia. Halo, Adusia obejrzymy. Czekałem na to. Adusia, Szczerze powiedziawszy. I warto się tutaj... A, w ogóle zaraz zobaczyłem, że on nie obejrzał sagi 12 strażników tej filerowej. Może też to zaadresuje. Przyznać, najpierw sprawdźmy, czy dźwięk działa. Najpierw warto przyznać, że to jest chyba jedna z serii, na którą ja czekam. Jedna z 2 serii, na które ja czekam, bo ja ogólnie nic nie oglądam za bardzo na YouTubie. Ja oglądam, ale takie, co wyjdzie, to obejrzę sobie. Ale na to czekam na przykład, nie? Czekam na LM Reaction, takie 2 serbki, które rozmawiają o seriach. Dziękuję. Ja już oglądałem. No na Patronie głównie działają, na YouTubie też. O, ale mi strzeliło w karku, mam nadzieję, że to było słychać, bo dopiero wstałem na śniadanie. Ja też. Adacho, ja mógł być George na śniadanie, ale Adacho jest to śniadanie, bo wspierającego mam, to sobie oglądam wcześniej, tak? Dziękuję. Chcecie, to wspierajcie Adacho i też będziecie mieli szybciej. Jeszcze jedna rzecz techniczna. Na YouTubie jest tak, że im więcej jest wspierających, to tym więcej można dodawać emotek niestandardowych. Ale działa to w taki sposób, że jak już przekroczymy jakiś próg ilości wspierających, to ja mogę dodać emotkę i nawet jak potem byście wszyscy cofnęli wspieranie, to te emotki się nie usuwają, więc wykorzystuję fakt, że jest sporo teraz wspierających, ponad 1000, dziękuję wam bardzo za to. Więc dodałem nową emotkę, nie pamiętam z czym. Z Dyzią chyba. Nie, z małą, która liże. Z małą, która liże. Za darmo. Za 0 złotych, więc wziąłem. Bo jest taka opcja, Może faktycznie. nie powtórzyć. No, więc obejrzyj sobie tutaj jako wspierający, Widziałem. ale dodam ten odcinek, wiecie, jak on wyjdzie i dopiero minie 3 dni. No tak, żeby, wiadomo, że tu mniejszościowo na tym kanale u mnie ogląda się to. A to miłe. Ale no Dziękuję. tak, żeby było, wiadomo. No, nie będę dawał dostępu wcześniej. Niech ludzie obejrzą najpierw oryginał, 3 dni minie, 4 dni minie i dopiero ja wstawię swój film, ale sobie nie odmówię oglądania. To miłe, Na dziękuję. pewno, bo to jest ark, w którym Shippuden, powiedziałbym, się zaczyna. O. Taki poważny Shippuden. I to jest też moment... No nie, no ten kolejny ark, ja nie chcę tutaj za bardzo mówić, bo chcę to zostawić na następny film, ale ten ark gonienia Itachiego, pościgu za Itachim, w zasadzie tego Sasa, co zbierał drużynę, ja pierdzielę, jakie tam są dymy! w którym Jakie tam są dymy! raczej nie radziłbym oglądać filerów, oprócz z panią G. Ale to musicie mu... Ktoś zaufany musi mu napisać. No czekaj. Z panią G. Guren to ja już wrzuciłem... Ale to musicie mu... Ktoś zaufany musi mu napisać. Film z Guren już jest Od dla wspierających którego do wrzucony. Bo teraz dynamika musi zostać zachowana, jeżeli chodzi o Naruto. Jeżeli nieraz tak jest w Naruto, że jest jakaś akcja, ważna akcja, mamy misję, bum, filery, ścielanka, sranie w banie, nie wiadomo o co chodzi i wracamy nagle do akcji. Akurat ten z Asumo był, dobrze się łączył, nie? Nie mówię, że był dobry czy niedobry. Bo jak Adacho o tym opowiadał, Z Chiriku, no to było ważne, żeby obejrzeć to z Chiriku, już mówiłem o tym w filmie. no to nie był najlepszy ark.
wiele bullshitu, w sensie są postacie, które nieraz w jakichś wspomnieniach Naruto, że oczywiście on sobie coś, o czymś myśli i się pojawi ta postać. Kishimoto, o kurczę, nie Kishimoto, studio zwykło korzystać sobie z tych fillerów w mangowych odcinkach. Zazwyczaj w jakimś wspomnieniu. Więc są momenty, ktoś, kto się zna, ktoś, kto oglądał fillery, musi mu dobrze to napisać, nie bezspoilerowo. Widzę, że cosplay Hidana mu się spodobał. Odnośnie tych fillerów, kurczę, rozumiem to, co tutaj jest powiedziane na temat tego, żeby nie tracić tej dynamiki, bo faktycznie jeśli mielibyśmy jakiś wir akcji i nagle mielibyśmy odcinek fillerowy, nawet nie odcinek, albo jakąś miniserię fillerową, to mogłoby to być burzące, tę właśnie dynamikę. Natomiast mi póki co w Shippudenie te fillery się w miarę dobrze ogląda. No ten Zoro był moim zdaniem najgorszym arkiem w ogóle w Shippudenie, ale miał też swoje jakieś drobne momenty, plus też pod kątem fabularnym był istotny. Ten z Gurren był lepszy, ale kurczę, jeśli następne mają tylko przeszkadzać, to ja jestem skłonny do tego, żeby je skipnąć, chociaż kurczę oglądałbym mimo wszystko, może tak do kieszeni, dla siebie, ale dobrze mi się to ogląda, więc jeszcze się zastanawiam. Możecie, no też nie wiem, czy teraz jest dobry moment, żebyście pisali, bo no już możecie napisać. Nie powinienem już skończyć kolejnego arku, zanim wypuszczę ten film, więc no. Ciekaw jestem, czy Hidan mu się spodobał może dlatego, tak wnioskuję od razu, że jest to kolorowa, barwna postać. Psychopatyczny skurwol, nie? A charakter miał nieco bardziej na początku taki ekspresyjny. Nie jestem do końca przekonany do postaci, które są takie bardzo edgy na samym początku, jak na przykład Itachi czy Kakuzu na początku też był taki bardzo, nie? Nawet Sasori można było powiedzieć, chociaż ta postać już miała tę swoją drugą stronę, też sztukę, no nie? I też prawdziwą twarz później. Taki villain pełną parą. Troszeczkę może I design w stylu fajny. Dragon Balla, może trochę Dragon Balla przypomniało. Fajne włoski. Czyli tam różni bywają antagoniści, nie? Ale w Naruto bardzo często tak bywa, że ci antagoniści są tacy dobroźli, a tutaj on jest takim skurwielem. I warto tutaj odnotować, że Kishimoto, on się dużo motał, jeżeli chodzi o jego wywiady, ale powiedział w jednym z wywiadów, ale już takich prawdziwych, bo wiele jest fejków, że Hidan to jego ulubiona postać, jeżeli miałby wybierać. O! Ale w wielu ciekawe. wywiadach sobie przeczył, jeżeli pytają go o jakieś postaci, więc... Ale w jednym wcześniej Ja to jak Toriyama też mówił, że raz Piccolo, raz mówi, że Goku, więc... takich 2012, może wcześniej, tak powiedział. Zobaczmy sobie, bardzo jestem ciekaw. Uważam, że ten ark mu się spodoba najbardziej. Mamy tutaj trening. Oj tak. Ciekaw jestem bardzo, co powie o zakończeniu tego arku. W sensie Shikamaru mu się spodoba. Shikamaru to będzie jego MVP totalne, bo no... Przeczytał mnie jak otwartą książkę, no ale kto inny miałby być MVP? Shikamaru to jest MVP tego arku. Scena Shukaku z Shikamaru, GOAT. Shukaku? Shukaku to nie jest to nie jest bestia Gary? Scena śmierci Asumy raczej GOAT, ale z perspektywy czasu pewnie można do czegoś tam się przywalić. Zobaczymy. Wytłumaczymy, co się da. Co jeszcze chciałbym wiedzieć? Okaże się w trakcie. O, jeszcze ostatnia rzecz. Odmówię sobie Twixa tym razem. Nie dlatego, że ktoś napisał o czymś, ale jak ja oglądałem siebie, jak Adacho mnie ogląda, to mnie tak to wkurwiało. Ja pierdolę, kiedy on zeżre tego Twixa? Bo nie mogłem nic powiedzieć, tylko jadłem i mieliłem tego Twixa. Ale to denerwowało. Z perspektywy widza się dowiedziałem. O kurde. Wkurwiało mnie to legitnie, bo ja oglądając siebie wiedziałem, że chcę coś powiedzieć w tym momencie. I nie dopowiedziałem czegoś. Fuck. No. Perfekcjonista. Ale kawy sobie nie odmówię. Pan obecnie jest zakopany 6 stóp pod ziemią, a może nawet głębiej. Czyli to kursor. Nie wiem, czy wróci tak Nie, samo to jest jak mój. Deidara, ale póki co zniknął. powiedzmy, że jestem w miarę jego fanem. Co prawda kołnierzyk nie staje mi aż tak jak jemu, jego strój jest oryginalny, ja jestem tylko marną podróbką, nawet nie mam takiego wisiorka jak on. Ale Mam przypominam. Z kapeluszem Luffy'ego, ale mam nadzieję, że Luffy'ego. ten cosplay. Tak czy inaczej, to... Które ciekaw No nie mam naszyjników z Naruto. Tak naprawdę nie mam żadnych. No nie mogę powiedzieć żadnych. Wczoraj dostałem karty Uno z Boruto, ale nie patrzyłem na nie, bo są spoilery. jestem jeszcze też jego opinię o One Piece, no bo ja o One Piece też wszystko obejrzałem, nie? I też sobie cenię. O plus tempo wrzucania... A ostatnio wspomniał, że Oda też robi fajnie postacie
z negatywnych. Wydaje mi się, znaczy to może być opinia nie do końca subiektywna, wiadomo. Obiektywna znaczy, tylko jest subiektywna, ale moim zdaniem Kishimoto robi to lepiej od Ody, ale Oda też robi to dobrze. Oda robi lepiej pod względem takim komedyjnym i przygody, a pod fabularnym i taki stricte postaci antagonistów to Kishimoto mimo go wyprzedza, ale to może być bardzo mocno nakręcone tym, że ja wywodzę się z Naruto, ale One Piece oglądałem wszystko też. No ja na Naruto nie jestem w stanie się wypowiedzieć aż tak głęboko, ale mam bardzo dobre zdanie na temat One Piece'a i postaci w One Piece'ie. W zasadzie najlepsze spośród wszystkich anime, które oglądałem. Sata za to, że ostatnio między odcinkiem poprzednim i jeszcze poprzednim musieliście trochę dłużej poczekać. Prawda jest taka, że po wrzuceniu ostatniego odcinka z 12 strażnikami dzień później już obejrzałem kolejny ark. Zdarzyło mi się, przyznam. Dalszy. Odpaliłem No sobie ten ark był. Już nie na telefonie, ani na komputerze, tylko podpiąłem sobie laptopa pod telewizor HDMI. Kurde. Mówię, dobra, Klasa. pokażcie mi, co w tym arku jest faktycznie takiego zajebistego. No Ale- kurde, no... Ostatnio w którymś tam, jak to było gonienie Sasa do lasa, ja mówiłem, że jak oglądałem walkę Lee i Kimimaro, to mi się aż dosłownie pole wzroku zwęziło na telefon. I pamiętam, że Nekon wtedy powiedział, kurde, ty to na telefonie oglądasz? Mi to nie robiło różnicy, ale no mówię, przynajmniej będę mógł się położyć i wygodnie to obejrzeć. A nakręcili go ludzie. To był zajebisty ark i z tych wszystkich do tej pory w Shippudenie to był najlepszy ark. Tak, najlepszy ark, a ja dopiero zaczynamy przygodę, szczerze powiedziawszy. Kurde, no teraz nie mogę się doczekać, co będzie z tym Painem Tobim. Co to? Znaczy, żeby go nakręcać. On tak też mówił, że uważa, żeby się nie nakręcać, ale no samoistnie, no. I ja mówię i widzowie mówią, ale teraz będzie. To jak się nie można nie nakręcić. No i przez to można się zawieść, tak jak mówił o oczekiwaniach, to dobrze mówił. Ja wam powiem, zaraz ten film naprawdę będzie trwał ponad 2 godziny. Przyznam wam się do tego, że też tak pobieżnie czytam komentarze z Naruto. Nie mam i nie chcę mimo wszystko kogoś tam wysyłać do moderacji, żeby tam usuwał jakieś spoilery. Piszcie sobie co chcecie, ja to chętnie przeczytam, jak już obejrzę wszystko. Dlatego też chociażby nie widziałem komentarza Nekona, bo po prostu nie sprawdzałem aż tak dokładnie komentarzy spod poprzednich filmów o Naruto, bo czasem jest tak, że na przykład czytam, bum, Tobi to ten, no nie? Chociaż odnośnie Tobiego się akurat zaskoczyłem, ale o tym też nie będę mówił, bo to nie jest ten temat. No oczywiście szczegółów tradycyjnie zaraz przejdę, tylko jeszcze jedna kwestia tycząca się kolejnego arku. Z tego, co mi podpowiada internet, kolejny ark jest głównie fillerowy, chociaż są tam też elementy kanonu. Kurczę. Elementy kanonu to właśnie mogą być takie, że kiedyś zostaną o tym wspomniane, ale to będzie takie mało znaczące, że powiesz, a kto to kurwa jest w sumie, ale nie będzie miał w ogóle znaczenia. Że Akatsuki Sanbiego zebrali, nie? Jakby oni już go mieli w następnym arku, a tutaj się dowiedzieliśmy, jak go zdobyli. Przenigdy fillery, też to wie, bo oglądał tysięcy, no kurwa, ale no nie wpłynie w żaden sposób na odcinki mangowe. Są po prostu dwa, trzy arki, które dobrze rozwiną i jeden, który jest na pewno bardzo dobry i kilka, które dopełniają wszystko, więc... Czyli w sumie robi się już 8. Nie wiem, w pewnym czasie powiemy. Bo chociażby doceniam Mimo teraz nie. że obejrzałem ten ark 12 Strażników Ninja. Może, ale ludzie nie znają tego arku, nie ma chuja. Z 20% to oglądało. Wiecie co? Ja jestem w 8 minucie tego filmu. Ja bym zrobił tak, że przyspieszę to odrobinkę. Nie żeby jakoś to szczególnie przyspieszyć, ale tak na przykład 1:10, bo to naprawdę będzie trwało mega długo. Chyba nie będzie to problem. Jego więź z Asumą. Tak, bo tak naprawdę to się tak zaczęło, że Chiriku pojawił się i off-screen zginął. Miał jakieś 10 minut, 10 sekund screen time'u. Była dla nas taka postać, a przyszedł, zginął, koniec. A w arku, dzięki temu mieliśmy, że on jest kimś dla Asumy. Przyjacielem. Więź. No. Może nie jakoś super, ale bardziej, jakkolwiek. Realnie to, co się działo też w arku Hidana i Kakuzu. Wydaje mi się, że to jest taka popularna nazwa, chociaż widziałem też nazwę Misja Stłumienia Akatsuki. Całkiem dobrze imię to Tłumienie Akatsuki. Chyba... W sumie ja nie wiem, jak się nazywa. Jednak nie ma takiej nazwy. Kakuzu Hidan zawsze się mówi, no. Tak naprawdę jest pokonanych. O, to przy okazji, jak się nazywa ark tego pościgu za Itachim?
pościg za Itachim? Pokonany, ale wrócił, także zbliżamy się powiedzmy do tych grubych ryb. Bo z para zombie. Mam nadzieję, plus jeszcze są na pewno postacie... Teraz trochę mi za szybko, wiecie? Dam to na minimalne przyspieszenie, 1.05. Powoli, po schodach A do idziemy. tego też przejdę. Więc dajcie znać, czy ten kolejny ark jest warty obejrzenia. Oczywiście proszę o nie spoilerowanie specjalnie. Znaczy, warty może być, ale czy warty tego, żeby zaburzać dynamikę? Zależnie od tego, jak długi on jest i jak długo Dacho to ogląda. W sensie, jeżeli on potrafi polecieć, machnąć w 2 dni ten ark filerowy, to jasne, jak najbardziej. Ja też bym chętnie taki film obejrzał. Nie wiem, czy wszyscy, pewnie wiele ludzi by się zbuntowało. Wielu ludzi by narzekało pewnie, że filerowy ark, a taki następny będzie taki dobry, Bo- więc to jego decyzja, musi zadecydować. Są oczywiście osoby, które robią to specjalnie. Ja staram się unikać spoilerów na własną rękę, ale jak na przykład wchodzę w komentarze i widzę, że ten czerwony znaczek, od którego w sumie zacznijmy to omówienie, albo nie zacznę od tego. Czerwony znaczek? Omówienie zacznę od tego, żebyście zostawili lajka, jeśli wam się podobają te filmy. Dokładnie. Też muszę tak mówić, ja nigdy nie mówię praktycznie. Dziękuję. Bo jak nie zostawicie, to ja wam pokażę. Po coś tam mówię. Nie mam takiego kosy jak Hidan, tylko mam mop. Też jestem w miarę gotowy. O, fajny Też mop. mam broń. Ten znaczek Mop z od Wiledy. mopy, Przecież on który wypuszcza zaczął wodę, ark, naciski. Przypomina płomień. Przypomina też to, co Wola ognia. Chunini i w ogóle ninja mają na plecach. I wydawało mi się, Taki że to płomyk. jest po prostu symbol kraju ognia. Co by miało bardzo dużo sensu, no bo Konoha znajduje się w kraju ognia. Plus też ten ogień był motywem przewodnim w... Chyba ma jakoś tak ten symbol, ale... Will of Fire, ta wola ognia, Tak, no. którą odziedziczył A, o tym Shikamaru, był też ark w sumie. zapalniczka Will i of tak dalej, Fire. i tak dalej. Chociaż ktoś w komentarzu mi bezpośrednio napisał, i tutaj będzie spoiler, więc jeśli nie wiecie, co to jest i nie chcecie się dowiedzieć, Chyba, że daję to wam nieprawda, 3 bo nie sekundy na wiem, czy wyciszenie, to jest prawda. że ten czerwony znaczek to jest herb klanu Uzumaki. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Nie chciałem Kto to tego napisał? wiedzieć. Kto to napisał? Pokażcie to. Jakiś Matołek. Pan Matołek napisał. Nic nie dał i po prostu to raczej... Nie w tę stronę. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Dla Nie mnie to, chciałem tego wiedzieć. dla mnie to nie jest aż takie. No, ale już wiem. Backstory Podobieństwo Asumy, jest, to też ale- coś. no. W sensie backstory, no ogólnie jego historia i to jak się kłócił tam ze swoim ojcem z trzecim Hokage, to jest coś, co się docenia po latach. Także mój apel, jeśli jesteście w buntowniczym wieku, albo nawet nie w buntowniczym wieku, ale macie średnie relacje z rodzicami. I nie wchodzę tutaj w szczegóły, bo wiem jakie są sytuacje, ale jeśli macie możliwość pogodzenia się ze swoimi rodzicami, zróbcie to. To się docenia po latach. Także nigdy nie wiadomo, kiedy może ich No. zabraknąć. A w Ale przypadku nigdy się Asumy, tego... w zasadzie nie bierze za najpierw młodu. stracił ojca, a potem sam zginął. Tego się akurat nie spodziewałem w tym arku, ale do tego też przejdę. Praca Tsunade No. została pokazana dość dobitnie. Trochę przypomina Shizune dobrze, że została wrzucona do tego arku z góren, bo tutaj to dosłownie już robili z niej żart. to taką pracę typowo urzędniczą. Ja nigdy w urzędzie nie pracowałem, w sensie nie mam zamiaru, więc nie wiem jak to dokładnie wygląda. Ja pracowałem, znaczy nie w urzędzie, ale fakturzysta. Ona jedyne co robi, to podbija pieczątki, a do tej pory widzieliśmy ją jako bardzo zarobioną, no nie? Zastanawiam się, co ona robi po godzinach tak naprawdę, jak już skończę tę swoją... Hazard. Najlepsze twory kultury i najlepsze anime to takie, przy których można powiedzieć rel. Utożsamiam się z tym. I ja z tą sceną, a konkretnie z Sakurą, jestem w stanie się bardzo utożsamić, bo ostatnio obierałem sporo jabłek na jabłecznik. Dzisiaj jadłem nawet na Sakura i te jabłka, mam wrażenie, że to jest jakiś już przewijający się motyw, bo to nie jest przypadek, że ona drugi raz to robi i drugi raz w takiej samej sytuacji. Obiera jabłka koledze, który jest w trakcie rekonwalescencji w szpitalu. Danie sobie jabłecznik Marcia upiekła. On coś ma z tymi jabłkami, bo jak Sakura ostatnio obierała jabłko, to bardzo się cieszył, jak były Dźwięk. odgłosy obierania jabłka. To Zajebiste. pamiętam, bo ja na to nigdy nie zwróciłem uwagi, on zwrócił. Coś ma z tymi jabłkami, jakiś fan. Jest taka przewijająca się cecha Sakury. No, na działce u nas papierówka rośnie i zawsze jest dużo jabłek. I moja mama zawsze mówi, że czy nie chce jabłek, bo papierówka cały czas daje jabłka. I dlatego ja lubię jedne z moich ulubionych owoców. Żona przynosi jedzenia, ale już któryś raz Co? obiera... Jabłka, jakiś fan. Jest taka przewijająca się cecha Sakury. Żona przynosi jedzenia, ale już któryś raz obiera jabłka. Obierała jabłka pod koniec pierwszej serii. Warto odnotowania. Które nie zdeptał. A tutaj obiera jabłka dla Saja, który wygląda jakby się naturalnie śmiał. Co No. też jest jakby, nie wiem, jakimś rozwojem postaci. Albo tak zaczął dobrze udawać, że teraz ten jego sztuczny śmiech wydaje się naturalny. A może Sai faktycznie się rozwinął i teraz śmieje się, bo wykształcił w sobie emocje. To jest rozwój postaci, a nie jakieś tam Sasuki i Itachi. Zauważyłem, że sporo jest postaci, też O, wśród no Akatsuki, super które design mają ma gościu, nie? Ten kołnierzyk jak Eric Cantona z Manchester United. mocno zarysowane cechy. Na przykład Hidan był Tak, bardzo tak. religijny, Kakuzu bardzo lubił pieniądze, Skarbnik. Sasori i Deidara byli swego rodzaju artystami, którzy trochę Tak. się
I też wparowani są. pod kątem tego, która wizja artyzmu. To fajne też było. A nie powiedzieliśmy sobie o tym. Ale potem zobaczyliśmy coś, co bardzo Kurde, duże tej szkoda. oczekiwania we mnie wzbudziło. Yugito. czyli ten dwuogonowy kot, ja tutaj będę na nią mówił. Ładny, Yugika, ta bardzo ładny. pani, która miała całkiem fajny design i Tak. żałuję, że w zasadzie skończyła się szybciej niż się zaczęła. Off-screen. bo, ta bestia, która No. została nazwana Wraith, czyli widmo, to nie brzmi jak nazwa pokroju Shukaku czy Kyubi. To chyba jest Wygląda, taki jakby to była ta pseudonim, bo nie popularna znam. nazwa określająca to Hidan tak powiedział. tylko pewnego rodzaju pseudonim. Projekt tak duch. Mieliśmy bardzo fajnie przedstawioną formę, niebieski kocur, taka puma. Swoją drogą też No, wydawało się, super. że ona, ta dwójka... Jak niebieski Kyubi, tak się jest w stanie przypatrzyć. panować nad tą mocą, to nie było tak, że ona straciła nad sobą kontrolę i nagle zaczęła walczyć z Hidanem i Kakuzu, tylko że po prostu broniąc się, odpaliła tę moc. I chwilę później już jest po dwójce. No ja nie pamiętam, żebym w życiu kiedykolwiek się smucił, że dwójka tak szybko się skończyła, bo chciałem, żeby ona trwała dłużej, żeby trochę więcej rozwinięcia było, a tutaj sporo było takich sytuacji. Żart fekaliowy, nie mogłem się powstrzymać, przepraszam. I w kontekście postaci, które mieliśmy krótko, jak na przykład ta Jinchuriki, ale też tych postaci pokroju Hidana i Kakuzu, że są pewne niedopowiedzenia. I zauważyłem, że w Naruto jest tego dość sporo, jeśli chodzi o genezę pewnych cech albo mocy postaci. W tym przypadku tutaj specjalnie zrobiono taki zabieg kosztem niestety. Off-screen ta walka była, kosztem tego, żeby nie pokazywać moc Hidana i Pewnie I tak, Kakuzu, no, nie? ma to oni sens. są nieśmiertelni. Ma to sens, ma to sens. Chociaż mimo wszystko szkoda. Niestety, według mnie Yugito mocno zaniedbana, szkoda. Można było naprawdę zrobić z tego dużo więcej. W końcu jest to Jinchuriki, jak Naruto, jak Gaara. Więc ja powiedziałbym, że należałoby tutaj zrobić więcej z Yugito. Ale Akatsuki ma mocny priorytet u Kishimoto. I no jakby jej kosztem właśnie zrobiono w ten sposób, że wtajemniczyli jej umiejętności na poczet przyszłości. Jest to zawsze Ja tak myślałem, jak zaczynałem oglądać Naruto, jak ten wątek zbierania Jinchuriki się pojawił, albo w ogóle wątek Akatsuki, że jak mamy 9 bestii, nie każda, teraz już wiem, musi mieć swojego Jinchuriki, no bo Sanbi sobie był po prostu w jeziorze, ale że każda z nich będzie miała jakąś osobną sagę. Jak mieliśmy Gaarę w pierwszym arku Shippudena, jak mamy Naruto, który też był przecież goniony przez Itachiego, to że każdy Jinchuriki będzie miał osobny ark i to też będzie jakoś Konoha z tym związana. A tutaj się okazuje, że jednego znaleźli na offscreenie, tę babkę zabili w 3 sekundy i tak to się po prostu żyje szybciutko w tym Akatsuki. tłumaczone. Asuma, chciałem się trochę z niego pośmiać, że kanonicznie jest pantoflem. A jeżeli chodzi o Yugito, to właśnie też nie jesteśmy stosunkowo pewni, że ona kontrolowała to tak całkowicie. Zamieniła się w tą bestię, ale czy ona straciła nad sobą kontrolę? To już takie dywagacje. Właśnie, Kurde, tak jak mówię, Mi się wydawało, że to tak świadomie całkiem zrobiła. ona jest zaniedbana kosztem kogoś, chociaż czy nie można było i tego rozwinąć? Dałoby się znaleźć złoty środek, ale wiadomo, no tak Bo wybrał rozmawiał Kishimoto. z Kakashim, ale nagle przyszła Kurenai i on sobie poszedł, ale no teraz nie będę się z niego śmiał. No i potem Oj. ten rytuał, który wyglądał no, trochę jak chore gówno, naprawdę. Ta dwójka wisiała sobie i na początku się zastanawiałem, czy może Hidan Tak. wydobywa z niej w ten sposób, jak Ja ci tu też o to chodziło, że patrzysz na pierwsze co to Hidan, patrzysz, o kurwa, ona zabiła Hidana. A potem No. patrzysz, a on Nie, wstaje, śmieje się, a ona jest ukrzyżowana. moc. Nie? Teraz już rozumiem, że Przybita. on był w stanie swoje obrażenia przenieść na nią. Swój ból też przenieść na nią, Tak. ale jaki to miało cel w tej scenie? Czy on chciał ją w jakiś sposób torturować, czy... Tego chory Tutaj ktoś mi ostatnio napisał w komentarzu, że to była kwestia tego, że on składał w ten sposób ofiarę do tego Johnsona swojego? Jakoś tak? Nie pamiętam, o co tam chodziło. rytuał, Może niech to Nekon mi wyjaśni. po prostu. On oddaje cześć swojemu Bogu, żeby on udostępniał mu nieśmiertelność. Lord Yasin, o którym mówi. Okej. To jest to. Możliwe, że o tym mówi względem umiejętności, że nie zostały wyjaśnione, no to wyjaśnimy. Wisiała, a on leżał i cierpiał Okej, w tym okej. kółku i... Jego cierpienie to jest Potem i tak to jest taki masochista, ale taki pełną parą, taki masochista w chuj. I to można zobaczyć, ale zobaczymy, co się powiada. wyssali z niej moc bestii, więc czy ten rytuał był bardziej skomplikowany niż ten, który widzieliśmy później? Okej, czyli to Może była tutaj kwestia działo się oddania więcej? cześci. Nie wiem, o co tu To jest po prostu Czci. fanaberia Wróciliśmy Hidariego. do momentu- Boże, Hidariego. Hidana. Przed fillera, czyli Yamato, Kakashi trenują z Naruto, który tworzy klony i Yamato go tam blokuje. Swoją drogą, OP połączenie. rola Yamato
wygląda trochę dziwacznie, bo mamy drewniane posągi psów, na których zapalają się świeczki. Ja w pewnym momencie w ogóle zapomniałem, po co on to robi, bo w ogóle nie mieliśmy przypominanego, po co on to robi. On sobie siedział tylko i niby tam stabilizował czakrę Naruto i dopiero chwilę później zobaczyliśmy, jak Naruto traci nad sobą kontrolę. Czemu akurat to są takie pieski? Kontrolę, jeden klon traci nad sobą kontrolę. Wtedy Yamato faktycznie się przydał, więc to też jest ciekawe, że jakiś klon potrafi stracić nad sobą kontrolę, podczas kiedy oryginał nie traci. Tak jakby w każdym klonie osobno Kyuubi działał niezależnie od siebie. Fajnie, że chociaż w jednym momencie ta kontrola Yamato się przydała, bardziej niż tylko powiedzmy pod kątem teoretycznym, że on tam Okej, i to jest właśnie pokaz tego, że między innymi dlatego drewno jest tak OP, bo potrafi kontrolować czakrę. To nie jest tak, że Kakashi mógłby to zrobić albo nauczyć się tego. Nie da się tego zrobić. Tylko drewno potrafi kontrolować taką czakrę jak 9-ogniastego. musi siedzieć, żeby nic się nie wydarzyło. Tylko Yamato Tak potrafi w skumałem, tej chwili to w sensie- zrobić. W sensie trudno jest mi to sobie zwizualizować. To ciekawe. dzielenie czakry na dwa, mielenie jej, potem jej stabilizowanie, ostrzenie. Dwie natury, tak? Sposób tworzenia tej zmiany w naturze czakry jest dla mnie zbyt skomplikowany. Chociaż w sumie ja tego nie robię, ja tego nie trenuję, więc nie muszę tego do końca rozumieć. To Naruto musi się głowić. Sakura po raz kolejny, kochana, robi zakupy, myśli o Naruto, przynosi mu jedzenie. No ja wiem, że Piguły. będzie ten moment. Ja wiem, że będzie jakiś tam moment. W sensie nie wiem, co to będzie za moment, ale wiem, że jakiś tam moment będzie, że niby Sakura... Ale ja bym powiedział, że już na tym etapie jej nienawidzili. I ja bym ci powiedział, że po pierwszej serii jej nienawidzili. Więc to wcale nie jest tak. Znaczy, tak jak ostatnio mówiłem, że wierzę, że zobaczysz jakieś minusy tej postaci. Ale w każdej postaci jest jakiś minus. No w Naruto znajdziesz oczywiście. Sasuke oczywiście. Znajdziesz praktycznie pewnie tylko minusy. W pierwszej serii miał swoje plusy. Obecnie nie ma swoich plusów. Obecnie zaślepiony zemstą frajerem. Tak tutaj wygląda. Więc Sakura też ma jakieś minusy, ale jej nienawidzono właśnie takich małych względów. Coś głupiego, ale póki co dla mnie to jest A i przypomniałem sobie, od Eliasza wywodzi się Sakurwa, chyba tak na nią mówił. Bardzo jej nienawidził. I uwielbiał Hinatę. To więc mieliśmy sprzeczki. Ja lubię i Hinatę i Sakura, chociaż Hinatę bardziej. Świątynia się pojawiła, ta z poprzedniego arku, Chiriku. Jasny gwint, ja nie wiedziałem, że on Fajna tak technika. potrafi, gdyby- A to nie jest z Huntera technika totalnie tego? Bodhisattva, Netero. No. Jaduśka? No jak ja mogę zapomnieć jego imię? No bo ja jestem sobie w imionach, Mamy nawet ale figurkę Netero. no to jest jego technika z Meryłem. Jak on to robi? Muszę się pochwalić. Nawet z tego momentu mam figurkę. Moja ulubiona postać w Hunterze. I jeszcze Merułem. Pięknie. Walczył z Meryumem? Ojej. Mereumem takie rzeczy robi, to może ogólna ocena byłaby On ma trudne imię. wyższa, ale Meryum. no kurwa zabiłem Merułem. dosłownie 3 sekundy później. Tak, znowu off-screen. I znowu to samo, po tą samą rzecz. Żeby zrobić te tajemnice nieśmiertelności. Po co on robi ten rytuał? Dlaczego Hidan nie żyje w tym czasie? To było wszystko budowane po to, żeby pokazać to w walce z... Byłem lekko rozczarowany. Asumą, tak, Natomiast tak. Sam fakt, że obejrzałem poprzedni ark, bardzo mi tutaj pomógł, Tak. bo byłem w stanie go, I o to chodziło. tę postać, po prostu docenić. Tak, no bo i ten rytuał... Teraz możesz sobie wyobrazić, Adacho, jakby to było, gdyby nie oglądał tego arku. Pojawia No. się łysy, mija 3 sekundy, pojawia zajebistą technikę, wow. I ginie. O, koniec. Opadł, nie? Myślałem, że nie mogę... W ogóle zobaczcie, jakie oni mają skarpety, które są owinięte pod butami, żeby buty im nie spadły, żeby te klapki im nie spadły. Ty, to jest zajebisty pomysł, żeby sobie coś takiego kupić i bym wtedy mógł chodzić na chillu w klapkach i nawet w nich biegać. Do przemyślenia. Może łączyć moce Jinchurikiego z Hidanem, bo ten rytuał robił też gość na Chiriku, a Chiriku nie był Jinchurikim. Mimo tego, że imiona, te nazwy brzmią podobnie do siebie, o czym ostatnio mówiłem. Jinchuriku. Rozbudowanie platformy do treningu Naruto i też zmęczony Yamato. Mam Ope, wrażenie, że to jest kolejny skurwysyństwo. taki kultowy moment. Że te treningi Jest. Naruto to są w społeczności Naruto takie kultowe momenty. Nie wiem dlaczego. To po prostu mi pachnie takim kultowym momentem, jak on rozbudowuje. Jak na przykład Goku z Krylanem, którzy niosą mleko u Roshiego. To jest taki kultowy moment w Dragon Ballu. Pachnie mi ten trening Naruto czymś takim, nie? Że to też jest taki lubiany moment. Budował te platformy, ciął ten wodospad. Kurczę, wiele jest kultowych momentów, tak? Bo już tak bardzo wiele. Nieco bardziej humorystycznie, co mi się podobało, ale też zastanawiałem się, skąd ta woda w ogóle płynie. Skoro ona jest tam zrobiona w pewnym sensie sztucznie, okej, to jest prawdziwa właśnie. woda, ale ten To jest wodospad źródło pod ziemią nie prowadzi do znalezione żadnej jest. rzeki. I on powstał sztucznie, więc jak ta woda Czyli tutaj też nie wiem, mogę być adwokatem diabła, bo nie pamiętam jak to było. Płynie Ale znikąd i spodziewam spada do się, że nikąd. źródło pod ziemią znalezione zostało naturalne, nie?
I płynie Jakoś dalej tak. gdzieś. To styl ziemi był tutaj użyty i styl wody. Może jest obieg zamknięty, jak w fontannie. Musiało być to w ten sposób, bo inny sposób, no to wtedy Płynie z dupy. cały czas. Skąd ona się bierze, gdzie ona płynie, gdzie ona jest odprowadzana? To Nie, po prostu nie zrobili powiem. rozpad. Okej. Kurenai, no, jest trochę marnowaną postacią, bo od 25 odcinków podlewa kwiaty na parapecie. Nie wiem, czy ona ma jakieś L4, wszyscy się zastanawiają. Ona ma L4 po Genjutsu Itachiego. Tak to się mówi. Że ona się wtedy dostała szoku. Co tu zrobić z Sasuke, co tu zrobić z Ale to zostaje wyjaśnione w tym arku w sumie. Dlaczego ona podlewa No, bo jest w ciąży. kwiatki. Co tu zrobić z Orochimaru? No, Wszyscy są zobaczymy. wysyłani na misję, ryzykują życiem, a ta tylko Powiem. siedzi na chacie, czyta książkę, rozwiązuje krzyżówkę i podlewa kwiaty. Może ma L4 faktycznie, bo taka zabandażowana cały czas. A może on nie wie jeszcze? Nie, tu nie ma o ciąży nic. O kurde, to w sumie nie pomyślałem o tym. To nie powiem. Dobra, zobaczymy. Do samego końca poczekam. Sakura, no tutaj mimo wszystko minus. Od Ale już zostaje, chyba bo trochę zamiast spoilerowałem, piec jeżeli nie wie. pizzę, to ona mu piecze kozie bobki. Sai za to był kochany. Podobnie Ale to są te, takie kule mocy, co Dragon Ballu są. W sensie, wiecie, takie nie, że odnawia mu ten, ale Senzu z AliExpress to jest. żywnościowe bardzo dobre są. W sensie, że odnawia energię. Pełnowartościowe, o. No mi się jak on jest ubrany, jak jest tak ubrany na cywila. No taki bardzo Schludny. fajny strój. No i jest przekochany, bo też martwi się. I Sakurą, i Naruto chce się No, Milusi. W sensie chce się bardziej On tu Bobka wpierdalał chyba jeszcze, nie? Bardzo mu zależy i ja też jestem w stanie to docenić. Ogólnie ten trening Naruto plus No, jest tu taki, już przeze mnie był lubiany Sai. W sensie, było to takie, nie? że on trwał No i dobrze. stosunkowo Łapiące. długo. W sensie to nie było tam multum odcinków, ale że było widać, że on jest męczący, że on trwa długo i potem rezultat takiego treningu jest naturalną nagrodą. Też dla nas, dla widza. Tak, Wiadomo, tak, że tak. nie ja trenowałem, ale... My się męczymy trochę razem z nim. Dziwnego, Tak. gdzie Naruto potem wlatuje z nową techniką. Widzimy jak się męczy, jak próbuje znaleźć rozwiązanie, jak to po prostu trwa. Dlatego ten trening w arku z Guren był kompletnym przeciwieństwem. No może nie 180 stopni, ale te żaby, pośpieszany trening, w ogóle jakiś... też będę o tym mówił. No, właśnie, że my się męczymy, może oglądając to, nie w tym sensie, ale widzimy, że on odczuwa to zmęczenie, że jak to ciężkie jest. Mimo takich boostów, nie? Jak Kakashi obok z Sharinganem, Yamato ze stylem drewna, który mu wszystko ogarnia, żeby to wszystko szybciej trwało i pod kontrolą. I jeszcze klony, które mu boostują razy. Bo szczerze mówiąc, gdyby Naruto miał się tego uczyć bez Yamato, bez klonów, to zajęłoby mu to jakieś 15 lat. I to tak nie żartuję. Jakoś No, tak. to jest, 15 lat. to jest niemożliwe wręcz. I ile to go kosztuje? Jest chore. Ile też kosztuje chociażby Yamato, który w tym wszystkim pomaga. Bardzo To podoba mi jest się. niesamowite połączenie. Zastanawiam, OP. czy Yamato w ogóle będzie brał udział w misjach, skoro Kakashi jest już zdrowy, więc drużyna Kakashiego powinna też mieć Kakashiego jako mistrza. Potem się to wyjaśniło, bo Kakashi dołączył do innej drużyny, a Yamato w zasadzie... To było dziwne, że Yamato był szefem drużyny Kakashiego, a Kakashi poszedł do drużyny Asumy, który no już nigdzie nie poszedł. Już nigdzie nie pójdzie. Poprzedni ark dobrze, że obejrzałem, bo byłem w stanie bardziej zrozumieć to, co się dzieje w tej świątyni ognia, natomiast jeśli Tak. Byłem zaskoczony tą śmiercią Asumy. Nadal wierzyłem, że jednak przeżyje, że go zostawią. Zwłaszcza jak się okazało, że jeszcze tam na dachu oddycha, czy tam serce mu bije. przyszły ark, ten też filerowy, jest ważny w kontekście chociażby jeszcze kolejnego arku, to Nie ja wydaje sobie mi się. obejrzę i o nim nagram, ale jeśli nie chcecie, żebym go oglądał, w sensie, nie wiem, to trochę zależy od was, chociaż Oj! Kurier. O! zobaczę, już z ręką na sercu, to pewnie ten film zobaczycie, jak już ja będę po podjętej decyzji, więc i tak chcę was zapytać, bo może mi coś wypadnie i nie będę w ogóle oglądał Naruto, albo potem go sobie ewentualnie nadrobię. No ale jak mi pisaliście, że ten ark 12 Shinobi jest bez sensu, to ja tak się nie czuję. Co prawda nie było soli i tak dalej. To nie wiem, czy tak pisał, że bez sensu. Pewnie im chodzi, pewnie byli zderowani, tak zakładam, że bardzo chcieli zobaczyć opinię o tym arku. I ten ark. A, moi drodzy, cierpliwość to cnota. To wszystko przyjdzie czas. Dajcie mi oglądać w swoim tempie. Jak mi się podobają filery, no takie 5/10 bym dał na przykład tej sadze z Guren. Może 5,5. Był naprawdę To co dopiero taki rozpoczynający Shippudena. Czekali bardzo na to. Dla nich to był taki wasting time pewnie, ale dla oglądającego nie. Nie był to wasting time, no bo jakby sama Dacho to wie, jak i Łysego to rozwinął. Ten ark pomogło temu arkowi. Mógł być to lepszy lub gorszy ark poprzedni,
ale no nie możemy powiedzieć, że nie rozwinął postaci Asumy, nie powiedział nam więcej o pewnych rzeczach. Dokładnie. Znacznie bardziej doceniłem ten wątek Chiriku, Tak. niż miałbym go docenić, gdybym nie oglądał tego poprzedniego arku. Sakura też przechodzi przez swoje, powiedzmy, problemy, nie? Jakieś takie poczucie beznadziejności, bezużyteczności. Starała się pomóc na swój sposób, więc mimo tego, że ona nie trenuje, co może jest trochę dziwne, bo Sai i Sakura też niby czekają na ukończenie treningu Naruto, ale sami nic nie robią, żeby się wzmocnić, więc takie sceny jak ta mi kompletnie wymazują te wszystkie niemiłe rzeczy, które robi Sakura, bo ja wiem, że ona jest po prostu emocjonalną dziewczyną z takim temperamentem i chce dobrze. Tyle. No niby Sakura jest uczennicą Tsunade, która jest zajęta podbijaniem pieczątek, ale Sai. No i koniec treningu. Co było dla mnie trochę dziwne, że wszystkie klony ogarnęły to cięcie wodospadu jednocześnie, bo z liściem było tak, że jednemu klonowi się to udało, a tutaj mamy tak, że wszystkim się udało nagle, więc to było dla mnie trochę niezrozumiałe, natomiast rozumiem, że... Tu też nie do końca pamiętam, ale tu ogólnie też tak może być, że jak jednemu klonowi się uda i on zniknie, no to wszystkim przychodzi ta informacja. W sensie wszyscy to już ogarniają. No ja wiem, ale tam kurde nie było zaznaczonego tego, że on znika i wszyscy to rozumieją. To było tak przedstawione, jakby wszystkim się udało naraz, bo zresztą zaraz o tym powiem na filmie, żeby to fajniej wyglądało. Wtedy. Albo potrafią to w jakiś większy sposób. Więc to niekoniecznie był ten moment, w którym... Czy to mogło być tak, powiem tak. Na przykład ten klon tutaj, pierwszy, on i im się udało i one mogły zniknąć i wtedy cała reszta potrafiła już więcej. Nie? No ja wiem, Więc ale... znowu, tak to nie jest to wytłumaczone, ale mogę tak powiedzieć. Bo no tak, na tym polega siła tych klonów, jeżeli chodzi o trening. Że te informacje są zwrotne. Wodospadu jednocześnie, bo z liściem było tak, że jednemu klonowi się to udało, a tutaj mamy tak, że wszystkim się udało nagle, więc to było dla mnie trochę niezrozumiałe, natomiast rozumiem, że motyw, jakby ten wygląd tej sceny był lepszy, bo wodospad nagle się przeciął cały, a nie tam tylko w jednym miejscu. No i bardzo fajnie, że dużo osób się zaangażowało w szukanie Akatsuki. Od razu to się inaczej oglądało, jak mamy To jest ciekawe miejsce, nie? Są takie miejsca, w których ptaszki mogą sobie spocząć. By na przykład chciał usiąść między tymi pałeczkami ptaszek, to nie może? główny wątek i wiem też, że Tak, scena tak. jest wyższa, mamy różne drużyny. Nie ma takiego różne off-screena. kombinacje. Szybko poszło z ustaleniem, że zabrali ciało Chiriku i że idą odebrać za nie nagrodę, więc ograniczyli podejrzane miejsca do 4, do tych miejsc, gdzie odbiera się ciała i Akatsuki w sumie trochę nie pomyśleli, że będzie można ich łatwo zlokalizować w ten sposób, albo po prostu byli tak pewni siebie, Byli że pewni siebie. takich znajdą, co Dupy to mieli. z kimkolwiek, kto nam Tak. będzie chciał Okej. przeszkodzić. No i mieliśmy Chiriku i Asumę w młodości. Tę modlitwę w świątyni, powiem wam, kurde, nawet to wzruszyło. Jak Asuma z zamkniętymi oczami Po tym modlił arku. się i widział postać Chiriku. To była I mówił super mu, że scena. miał mu jeszcze tyle do powiedzenia. Bez fillerowego arku to nic nas Zostawić noc nie na tyka. rozmowach. I potem widzimy od razu po cięciu jego truchło niesione przez Kakuzę. Gdy, naprawdę, Kakuzę? Kakuzu? Hidan Kakuzu. Kakuzę. powiem to już trzeci raz, ale bez tego arku fillerowego Tak. dla mnie to byłaby scena pokroju. To okej, chodzi, kogoś o to tam chodzi. znał i to, Dlatego jak jedna często z wielu warto. postaci, nie? Ale teraz, jak jeszcze wiem, Tak, tak, jeżeli Adacho ma czas, w sumie wiecie, nie zależy mu, żeby co tydzień w sobotę o 16 był odcinek z Naruto, Nie. no to obejrzeć sobie fillerowy ark. Jeżeli uzna, tylko proponuję, wiadomo, jeżeli uzna, że jest wart nagrania filmu, to go nagra. Jeżeli uzna, że był taki, spokojny, to okej, nie? Ja bym proponował, jeżeli tak jeżeli ma czas, jeżeli nie ma jakichś deadline'ów, bo nie ma, nawet powiedziałbym, że dobrze, że nie ma, no bo wtedy ludzie się uspokojają, w sensie nie strają się cały czas, kiedy. Tak było z mangą Dragon Ball Super. Manga wychodziła zawsze 20 każdego miesiąca o godzinie 16 czy 17, w zależności od czasu, zimowego czy letniego. Dajmy na to o 17. 17:10 na kanale komentarze. Gdzie jest omówienie mangi? Ty kurwa baranie, ona 10 minut temu wyszła. Jak będzie, to będzie. Po prostu, nie? Nie czekają, że za tydzień będzie, bo może będzie za miesiąc, może będzie za 3 miesiące, a może będzie roczna przerwa. Nie? Więc o tyle jest fajnie. I jeżeli tak na to patrzeć, no to obejrzałbym wszystko na jego miejscu, jeżeli ma na to czas. Gdzieś tam do spania Chciałbym. te filery czy coś tam w tle mieć, jak już, jeżeli nie, ale obejrzeć je sobie mimo wszystko. Bo potem można rzeczywiście więcej poczuć dzięki temu. oni Chyba, że będą jakieś mega długie pokroju 30 odcinków, to może bym sobie tam jakoś pobieżnie zobaczył, w zależności od poziomu takiego arku. w młodości walczyli razem z tymi, w zasadzie byli w tych 12 shinobi
i oni zostali jako ostatni żywi i teraz Asuma został jako ostatni, mocniejsze to było, znacznie mocniejsze. Tak, Najzabawniejsza scena to była ta, jak Sai zjadł Bob i nagle zniknął. Nie był najpyszniejszy. zostawiając notatkę z podziękowaniami. To były w ogóle chyba Jeszcze najmocniejsze to emocje, małe ugryzienie. w życiu przeżył jeszcze. No, żeby chyba się tak. słaniał na nogach. A akcja w tym... Chociaż jeszcze może. To nawet nie był już ramen, tylko tsukemen, jak oni zmienili, przebranżowili się powiedzmy, nie dawali już ramenu, tylko dawali Ale- ten tsukemen, Ichiraku bodajże. Rozjebali. To jest akcja jak z typowym YouTube'em, czyli mamy opcję na YouTubie, która się wszystkim podoba, nie wymaga zmiany, jest powszechnie lubiana, zmieńmy to na gorsze. Nikt o to nie Jak w prosił. Lidze Legend. A spierdolmy coś, żeby było na co narzekać, nie? No i Kakashi, który... Do robił tego Rasengan, wrócimy. Zastanawiałem się, czy on to skopiował, ale w sumie A w Lola to już nie gram od 3,5 roku już nie gram. Od lutego 2023. Po 11 latach przestałem grać. w przypadku tej techniki niekoniecznie to musiało być, to nie musiał być wynik skopiowania, bo Kakashi, i to pamiętam, był uczniem 4. A teraz, moi drodzy, Minato został wrzucony do arku. Ja już tam coś wiem na jego temat. Hokage, czyli autora Rasengana, ale w sumie I na Kakashi temat ma tych taki dwóch talent, dzieciaków czemu miałby też. się go po Tak. prostu nie nauczyć. To jest... Trochę tego, nie? Bo jakby takie techniki poziomowe, jakbyś na poziomie Kage, jak Rasengan, taki już pojebana technika, no to taką sobie skopiować nie każdy może nawet Sharinganem. Nie, bo też tak jest, że użytkownik Sharingana, a Sharingana to jakby to dwie różne rzeczy, tak samo z Geminami. No. Że można wykorzystać tego Sharingana w lepszy lub gorszy sposób, zależnie od tego, jaki masz talent. Kakashi ze swoim multitalentem, będąc no, turbo kozakiem, prawdopodobnie był w stanie i się tego nauczyć, i go skopiować. W sumie, kurde, teraz się zastanawiam, jak on powiedział o tych poziomach Sharingana. Jeśli mamy te przecinki, to Tomoe i na początku chociażby jak Sasuke odblokowywał Sharingana, to miał bodajże 2 w jednym Tomoe oku i 1 w drugim, czyli w sumie 3, co sprawia, że się odblokowuje kolejne. No ja wiem, że się podnosi poziom kontroli, ale czy jest jakaś konkretna rzecz, którą możemy teraz robić, bo mamy na przykład 3 Tomoe, a nie 2. Tak jak na przykład w grze odblokowujemy jeden poziom, więc odblokowujemy jakiegoś skilla dodatkowego. Czy tak to działa, czy to jest tylko takie wizualne przedstawienie, że on ma tam Sharingana rozwiniętego jeszcze bardziej. Tylko zmiana formy, Z lekką a ręką. nie jej natury, więc nie wiem... To może jest z lekką ręką, ale... Ucząc się, Ja mówię to z lekką ręką. Chyba nie, no, ucząc się u 4. Hokage jeszcze nie miał Sharingana, tak stawiam, więc pewnie po prostu się normalnie tego Rasengana nauczył. Czyli tak właściwie Naruto miał stworzyć technikę, która będzie zmieniać formę czakry tak jak Rasengan, plus jednocześnie naturę czakry w wiatr, czyli taki wieczny Rasengan, co potem się okazało prawdą i było takim całkiem naturalnym rozwinięciem Rasengana. Nie czułem, poziom że 2. jest w powietrzu jakaś taka próba naciągnięcia rzeczywistości, że Rasengan jako taka potężna i w zasadzie najwyższa forma zmiany formy czakry, co Kakashi powiedział, że Rasengan jest Chyba, że mówił już o Rasen Shurikenie. Nie, chyba o tym mówi, dobra. wynikiem, powiedzmy, najwyższego stopnia. Nie no, mówił o tym, że jeśli chodzi o zmianę formy czakry, to nie ma nic wyżej niż Rasengan. Ale no ten Rasen Shuriken, no to jest nadal Rasengan, tylko że z dodaną zmianą natury czakry. Ale jeśli chodzi o samą zmianę formy, no to Kakashi powiedział o zwykłym Rasenganie. Zmiany W sensie nadal Rasen Shuriken to się w to wpisuje. To też jest jakby najwyższy stopień, tylko że tutaj jest jeszcze natura dodana. Bo to już na pewno nie jest naciągane. To już jest mocna zmiana. i że nie ma już nic dalej pod tym względem. Okej, pod zmianą formy nie ma, ale można też do tej techniki dorzucić jeszcze naturę czakry. I tego nie udało się ani 4. Hokage, ani Kakashiemu. No ale dosadnie tutaj było widać, jakim talentem, jakim w zasadzie diamentem, ostatnio Nekon tak powiedział, pozdrawiam. Pozdrawiam. Że nawet Kakashi Pozdrawiam. mówi, że może Naruto oczywiście prześcignąć 4. Hokage, bo ta kombinacja... Tak, wiele osób strasznie mówi o tym Naruto, że to taka sierota i obrzyganiec, ale to jest taki mit krzywdzący dla Naruto. W sensie mówi się o nim jako biednym, samotnym, nieudaczniku, ale to jest taki turbo talent, który ma turbo silnych ludzi wokół siebie i się łatwo wszystkiego uczy. Też kilka filmów o tym nagrałem, ale to też zrozumieć w trakcie historii będzie łatwo można i wydaje mi się, że Adachu łatwo to dostrzeże. Klony, czyli uczenie się szybkie, regeneracja ze względu na Kyuubi, Plus jeszcze, no, rodzina, nie? Ojciec, no to też swoje zrobiło pewnie, nie? go w środku, Mhm. plus jeszcze stamina, też ze względu na olbrzymią ilość czakry.
No i ambicja, samozaparcie, Tak, charakter tak. Naruto. To jest potężne kombo, które sprawia, Tak. że Naruto mógłby się faktycznie, nie nauczył się połączenia tej techniki Co się wydaje niemożliwe. która jest wysokim stopniem zmiany formy czakry z naturą wiatru. Potem mieliśmy scenkę, kiedy Kakuzu Te składał kibelki. ciało- Ciekawe pisuary. W sumie wiecie co, jeśli szczałbym na ziemię, to bym sobie ochlapał nogawki i buty. Trochę bez sensu, to trzeba byłoby sikać na ściankę. Mieliśmy przez chwilę w tej, to jest bingo book, chyba też to mogę tak nazwać, pana Kiyomu Fukudę z Konochy, który O. był na liście i miał, kurwa, olbrzymie bounty. W sensie Patrzę- nagrodę za siebie. Patrzę na reakcję Nekona, może zdradzi jakimś mrugnięciem, czy to jest ważna postać, czy nie. 7 miliardów? 7,8 miliarda? Asuma miał 35 milionów. Asuma. Czekajcie. Nie, dobra, W dobra. sensie nagrodę za siebie. A, cenzura! 7,8 Zobaczymy co powiem. miliarda? Asuma miał Ja się zastanawiam, czy ja w filmie coś takiego wrzuciłem, a on zacenzurował, bo coś wypaplał. 35 milionów. a Asuma Jak chłystek. był totalnym kozakiem. 7,8 Ale ciekawe, że takie coś dojrzał, no. miliarda? Kto to jest Kiyomu Fukuda, kurwa? I proszę was, to pytanie zadaję w eter, jakby przekazuję wam Może to jest Tobi. swoje myśli. Nie chcę, żebyście mi pisali. Nie, bo ja już wiem, kto to jest Tobi. Okej? Jeśli wiecie, albo nawet jeśli nie wiadomo, kto to jest, nie mówcie mi, proszę. Yamato tak naprawdę ma na imię Tenzo. Brzmi trochę jak Danzo, nie? Tenzo. Tak, tak. No. Podejrzewam, że to jest po prostu zbieżność. Danzo, Denzo. Ciekawe jak ma Sai na imię. No nie wiem, Denzo. no Sai to jest jego pseudonim, więc fajnie, że w końcu Denzo. się przydała, tak jak mówiłem, ta jego stabilizacja. Też było wytłumaczone, w zasadzie nadal nie jest wytłumaczone, dlaczego te To drewno? posągi... Okej, nie jest jeszcze wytłumaczone. Nie? Ale już widać, że Nie, jest. dlaczego to są psy? Okej, kurwis. Wyglądają jak psy, ale przynajmniej się do czegoś przydały. No i akurat tak się złożyło, że te nieznajome postacie, ci nieznajomi ninja z drużyn nie trafili w cel tam, gdzie Akatsuki się znaleźli. Przejdzie jakby, gdybym był mangaką, to bym napisał taki ark, fani by mnie nienawidzili, nie miałbym fanów chyba w ogóle, że Asuma, Shikamaru, te wszystkie znane postacie wpadły do takiej pustej stodoły, a czwórka no-name'ów trafia na Hidana i Kakuzo i oni się z nimi biją. I umierają. I koniec arku. A akurat główne Asuma by postacie z przeżył. Asumą na czele trafili w Akatsuki. Klasyk. W sumie, kurde, no i co? No i co by się stało? Oni i tak potem odeszli, bo ich Pain zawołał. Mieli tego Sanbiego, i mieli Nibiego, i mieli kurwa wszystko, co chcieli. Ciało Chiriku i tak zostawili, hajs zgarnęli. Ja bym uratował w ten sposób Asumę. Mam nic przeciwko, bo lepiej walczyć, lepiej oglądać walkę znanych No tam ci by zostali wyjaśnieni szybko. no-name'ów. My Ja też, myślę, ale- że to było takie plot convenience. No i zajebiste kamuflaże. Tutaj muszę przyznać, że ja Ty, no myślałem, co że jest? oni się schowają za kamieniem, a jeden gość dosłownie stał się kamieniem, a drugi To było mocne. On kurwa poszedł, ułożył się na czworaka i zaczął odpalać jakąś aurę jak w Dragon Ballu i się zmienił w kamień, jak jakiś Malphite. No to było akurat zabawne. stał się drzwiami jak Bluno z One Piece, chociaż Bluno z One Piece robił drzwi chyba. Nie stawał się drzwiami, ale miał moc Zajebiste, Dordor stał się Fruta. drzwiami. Słuchajcie, jak to jest możliwe? I potem co, jak na przykład gościu otwiera te drzwi i go łapie za klamkę, to tak naprawdę łapie go za rękę? To jest takie i owoce. fajne wykorzystanie tych umiejętności transformacji. No i rozpoczęła się walka z Hidanem. Gość okazał się nieśmiertelny. Okej, w sensie to było dość szybkie. Ciekawe skąd to się w ogóle wzięło i to jest Ale tych dwóch też się przydało, nie? Dziabnęli go od samego początku. Plan był dobry. jedna z tych rzeczy, o których O, wspomniałem na samym początku, że Ty- mamy pokazanego Hidana, który jest już mu nieśmiertelny. zaraz powiemy. I teraz przejdę trochę dalej. Który ma tę drugą formę, który jest w stanie robić ten rytuał, który jest... No, ta nieśmiertelność wiąże się też z tym, że nawet po odcięciu łba on jest w stanie gadać jak Guldo z Dragon Balla, ale skąd to się wzięło? My nie wiemy, dlaczego on jest nieśmiertelny i teraz No biorąc dokładnie. pod uwagę, że go zakopali w ziemi... Zgadzam się z Łysym. Kończ. Może Zobaczymy. wróci, może nie wróci, nie wiem. Deidara też niby przegrał, a wrócił. Może to będzie wytłumaczone, ale nie zostało to w ogóle wytłumaczone dla... Okej, no to tak o. Jak to wygląda? Słucham. On jest wyznawcą tego Lorda Yashina i poprzez to, że składa ofiary z ludzi, ten Bóg daje mu nieśmiertelność. W ten sposób, dlatego że zabija ich w tej formie, składa ofiary w ramach rytuału, dlatego to zrobił z Yugito, dlatego to zrobił z Chiriku, no tak, Łysy? Mhm. Dlatego to zrobił z Łysiutkim. Dlatego chciał to zrobić z Asumą pod każdym względem, ale mu, wiecie, musieli spierdolać. Ty, to jakby na przykład
takiego silnego przeciwnika jak Asuma poddał temu rytuałowi, to dostałby więcej tej nieśmiertelności, w sensie na dłużej? To działa tak, że on musi sobie to podładowywać? Że dajmy na to danie Asumy do rytuału dałoby mu 10 dni nieśmiertelności, czy Riku dał mu 5 dni nieśmiertelności i po tych 5 dniach on to traci, bo nie dał żadnej ofiary? No bo szef wzywał, tak zwany, dlatego dostaje to. Ale, i teraz takie małe ale. Lord Yashin. Kim jest mityczny Lord Yashin? Jakiś bóg? Jakiś duch? Co to jest? To jest to swego rodzaju dość duża tajemnica. O, Więc to od razu uprzedzam, bo to spoiler nie jest. Nie zostanie to wyjaśnione tak dosadnie, kim jest Lord Yashin. To się będzie ciągnęło nawet w nowych seriach, o! jeżeli o to chodzi. Myślałem, nie że to jest takie, zniknie totalnie. Bardzo mocno wyjaśnione. Ale dostaje nieśmiertelność od tego Boga w zamian za to, że daje mu ofiary z ludzi. No, Że okej. chce zadowolić swojego Boga. Ale nie było tego mimo wszystko w serii, więc... To było tak wspomniane, że ci go dźgnęli, on żyje i jesteś nieśmiertelny, okej. I sobie tak żyjemy dalej z tą informacją, jakby to było coś, co mamy wziąć za pewnik. No to jest mimo wszystko duża rzecz w fabule. A wydaje mi się, że to było duże zdziwienie, czy nie? Jak on był nieśmiertelny. Takie oni byli przerażeni, tak mi się zdaje, ale... Dlaczego on jest nieśmiertelny? No, dla nich tak, ale dla mnie jako dla widza już trochę nie, bo przecież te rytuały polegały na tym, że on sam się dźgał, więc tutaj już coś było na rzeczy, że ma jakąś większą wytrzymałość. Strategia Shikamaru, ja pierdzielę Shikamaru. No nie wiem, gość jest MVP tej sagi, tak samo jak tak. był MVP. Czy on był MVP gonienia Sasa do lasa? Chyba tak. Już nie pamiętam co tam mówiłem, ale wydaje mi się, że Shikamaru też tam był MVP. Shikamaru... Tam było trochę postaci. I Shikamaru, i Lee, i No Gaara Lee. trochę, i Naruto. Tutaj bym wyróżnił, tam Ale wyróżniłbym to, kilka co on osób. robił w tym arku. Ja pierdzielę. No On to ciągnął jego wszystkich. ark Podobało jest. mi się nawet to, jak mówił, taki szczegół to był, że oni jako Chunini są za słabi na przynętę. Że jakby oni mieli stanowić przynętę, to dla nich, dla Akatsuki to nie jest aż tak bardzo łakomy kąsek, więc Asuma, No, jako ani trochę. najlepsza postać, musiał stanowić za przynętę. No a kurde, teraz tęsknię za Asumą, jak tak na niego patrzę. Ale później ten posąg Chiriku. A to mi mówili w komentarzach, że to filler, że w mandze tego nie zrobił. Tego Buddy, czy w zasadzie... jakiś tam To kolejny tam raz się za nim chwilę pojawiła. zbudowały. To był świetny motyw, bo to też nawiązywało oczywiście do tego, że oni się razem wychowywali, że trenowali, wychowywali może nie, ale trenowali razem, byli członkami tych 12 shinobi. To było niespodziewane, podobało mi się to. Za dużo się to nie przydało, ale to był taki motyw, który doceniam Tak, pomimo takie nawiązanie po tego, prostu że za do, bardzo dużo do nie przyszło. połączenia tych postaci. Pojawił i zniknął. No i mamy tę drugą formę Hidana. O. Trochę już słabo wyglądało. Ja rozumiem, że to był taki szkielet, ale trochę przypominał taki strój, jak niektóre dzieciaki. Wiesz, tak? To jest właśnie nie? ta forma tego Na bal przebierańców dzieciaki wchodziły w takich fluorescencyjnych szkieletach. rytualna, takiego psychopaty. To też ma swoje nawiązania z jakiejś mitologii japońskiej. Te malunki, takich wiecie, takich tych ulungów wszystkich. Bal przebierańców. Taki Jeszcze jak mogę mówić w ogóle. Ma na sobie kości narysowane. No. Wcześniej miał większą Wiecie, takie pradawne te kulty. Tutaj o to chodzi. Składanie ofiar. aurę. Teraz jeszcze tak się dodatkowo zaczął wydzierać i zrobił się taki hałaśliwy. No ale od razu wyczułem, że on jest taką lalką voodoo, można powiedzieć, przez No, ten dokładnie. sposób. Więc wyczułem, na czym polega ten jego rytuał. Tylko nie wiedziałem za bardzo, jak się połączył z Asumą, bo to się stało tak bardzo nagle. Sporo w tej walce było napięcia i wysokiej stawki. W ogóle Asuma ryzykował życiem kilkukrotnie i jak Shikamaru go uratował tym cieniem, to miałem, przyznaję, spięte pośladki. No ale Kakuzu sobie patrzył. I to jest coś, co też jest... No, to jest w ogóle dobry kadr, nie? Kakuzu se stoi 2 metry od nich i obserwuje tak samo, mimo tego, że całą trójkę mógłby zrobić w sekundę. takim dla mnie trochę Wymowne. convenience, bo ja rozumiem, W sensie, no. oni są, mają takie specyficzne relacje i Kakuzu został poproszony, żeby nie pomagał, więc nie pomagał, ale gdyby on zaczął pomagać, to byłoby po naszych, zupełnie. Osue nawet nie został poproszony. Hidan zabronił, nie chciał. A tutaj też warto dodać, że Hidan go nie Hidan, ale Kakuzu go nienawidzi. Kakuzu ogólnie to jest postać typu nienawidzę wszystkich, uwielbiam pieniądze. No, Dość, jak na antagonistów Naruto, to jedna z prostszych postaci razem z Hidanem. Tutaj mogę powiedzieć to jasno, że to są postacie Akatsuki, najbardziej łagodne, takie najprostsze. Ja lubię pieniądze, ja nienawidzę. Ja chcę zabijać, bo chcę zadowolić swojego Boga, jestem śmiertelny. Tak to mogę spłycić i rzeczywiście tak jest po prostu. Jeżeli chodzi o postacie antagonistyczne,
Chociaż w przypadku Kakuzu jest jeszcze kwestia tych jego umiejętności. To też nie zostało za bardzo wspomniane, skąd on ma te pacynki, które w nim siedzą. To są najbardziej łagodne postacie pod tym względem. Oni po prostu się nie cierpią. Jeżeli tu było kilka takich wstawek, jak Kakuzu po prostu chce zabić Hidana i takie są takie żarty, haha, No. kolego, weź, bo cię zabiję, hehe, uderzę cię. Nie, on chce go zapierdolić po prostu. Jeden drugiego. Bardziej Hidan to jest taki, wiecie, to jest taki psychopata. Gdyby on mógł, no też by Hidana zabił i złożył w ofierze. Oj, No bo krzesło. wiecie, on zabija przypadkowe osoby. Sorry za skrzypienie krzesła. Składa w ofiary ludzi po prostu. Pojeb jest całkowity. I Kakuzu robi to samo. W sensie życie ludzkie jest mu totalnie obojętne. A już na pewno nie cierpi współpracować. Współpracuje tylko dlatego, no bo szef mu każe, też zobaczymy to w tym swoim kręgu, jak oni się tam zjawią. W sensie jeszcze w tym arku mi chodzi. Nie? Bo nie wychodzę naprzód. Po prostu powiedział, że nie chce współpracować z tym Hidanem, z tym debilem. Oni się nie cierpią. To są dwa przeciwstawne charaktery, ale dobrze ze sobą współpracują. Ze względu na umiejętności są dobrze dobrani, nie? Jak mu mógł łeb przyszyć. Też nie. Dobra, więcej nie powiem. Ale no po prostu tyle mogę powiedzieć, że Kakuzu tutaj nawet liczyłby na to, żeby on upadł, a nawet wiedział o tym, że jeżeli by upadł i jeżeli są rozkazy jakie są, no to on go zszyje. W sensie uratuje go, No. bo on kontroluje sytuację, bo on jest turbokoki i też będziemy wiedzieć dlaczego jest turbokoki. Oni jeszcze nie wiedzieli, jakie są umiejętności jednego i drugiego, to byłoby po walce. On miałby po prostu kwadrę, nie? Zrobiłby kwadrę samym ultem. Tak, gdyby chciał, ale on jest po prostu chyba najbardziej koki ze wszystkich. Po Ja prostu. mówię, to jest MVP. Kolejna świetna Z akcja. jakiegoś, Jutsu z jakiegoś powodu. analizę, uratował w ogóle życie, wyprowadzając Hidana z tego okręgu, plus opcja jeszcze, że cieniami atakuje, wbijając je w ciało. O, to Atakuje jest fajna technika. drutami. Wcześniej tego nie robił, nie pamiętam. To żeby jest, tak, takie- to jest Shippuden, nauczył się tego po 2 latach. No i odcięta głowa. Super. Gadająca, tak jak wspomniałem wcześniej. To już jest dość mocny jutsu i przy takich scenach naprawdę żałuję, że nie dostaliśmy żadnego wyjaśnienia dlaczego. To jest paranormalne, nawet w świecie Naruto, to się nie dzieje. W sensie, właśnie mnie to dziwi, że nie jestem pewny, ale oni byli tam turbo zdziwieni, oni tam byli przerażeni. Jakby to jest niemożliwe, nie? Bo tak powiedział, że oni tam są tacy, o, nieśmiertelne, spoko. Kurczę, mi się wydaje, że Nie, bo chodziło mi o to, że jakby my musieliśmy z tym żyć dalej, tak po prostu wzięliśmy to za pewnik, że gość okazał się nieśmiertelny i akcja toczy się dalej. Postacie w uniwersum były zszokowane, no ale mimo wszystko musiały się szybko dość ogarnąć, no bo tutaj nie było czasu, żeby stać z rozdziawioną gębą, tylko trzeba było się bić. tam w ferworze walki to byli i tak, jak na ferwor walki, ostro osrani. Że o co tutaj chodzi? Jak on może być nieśmiertelny? Że to było, zestunowało ich po prostu wszystko. To jest Dostali stuna paranormalne od Tarika. kompletnie w tym świecie. Nie do pomyślenia, wiecie, to jest jak moc Boga. Jesteś sobie zwykłym mieszkańcem, zwykłym ninja, nie istnieją dla ciebie bogowie żadni, a tu nagle chłop ma moc Boga, nie? Nieśmiertelność. Takie coś nie istnieje. Skąd oni się biorą? Skąd oni wychodzą? Kakuzu też w pewnym sensie był nieśmiertelny, ale nie do końca. Tak, ale to już było jakby to jest bardzo mocno wyjaśnione. 5 serc i trzeba było zabić wszystkie, żeby on przestał żyć, ale... Coś jak Sasori, tylko trochę bardziej ulepszone. W sensie, że No. Sasori też miał esencję życia w swojej sercu marionetki, to on ma esencję życia w kilku miejscach. Ale też nie zostało wytłumaczone, skąd to się wzięło, więc tak zostaliśmy po prostu... Nie zostało? Nie, no ja nie kojarzę, żeby było powiedziane, dlaczego Kakuzu ma takie umiejętności. Czy miał, że natury czakry są w każde w tym jednej, ale czy on kradł tych ludzi ciała i sobie potem to jakoś wszywał? Było tam potem wspomniane, chyba z tego co pamiętam, jeszcze tak przez mgłę, że on mógł sobie te serca ewentualnie naprawić, że jakby kogoś zabrał, to mógłby sobie to... Czy to była moja teoria? Już nie pamiętam w sumie. To zaraz W powiem. przypadku tych dwóch postaci postawieni przed faktem dokonanym, że oni tak potrafią i już. Ja się zastanawiałem, może to jest tak, że mózg musi przetrwać, tak jak na przykład rdzeń Sela albo głowa Piccolo. Może jest tak, że to jest tylko dusza, która używa ciała jako naczynia i nic nie czuje, no ale on mówi... To jest temat nawet na podcast, bym powiedział, jeżeli chodzi o tego Lorda Yashina, jego boga, rytuał i co tak naprawdę go zabija, co go nie zabija. To tutaj dusze istnieją, nie? Więc ja bym tutaj śmiał twierdzić, że właśnie jakby to jest duch w ciele bardziej. Że ciało tutaj ma mało do gadania, ono odczuwa ból i tak dalej. No, gdyby mu rozjebać mózg, no to pewnie nie czułby bólu w ogóle. No ale też nie miałby niby myślących tych. No ale teoretycznie to jest dusza w ciele też. Więc to jest dość pokrętne całkowicie.
Też warto tutaj sobie powiedzieć, że te dwie postacie są najmniej rozbudowanymi, jeżeli chodzi o przeszłość bohaterami. No to zauważyłem. Zakacki, póki co, chociaż no mamy zakacki postacie, których jeszcze w ogóle nie poznałem, więc trudno mówić, ale w przypadku Sasoriego backstory. Deidara też miał backstory ostatnio w arku, więc małe, ale dostał. Itachi, wiadomo, Kisame jeszcze nie dostał w zasadzie, więc Kisame. Chociaż Kisame tam był wspomniany w kontekście tego, że ten nowy kolega Sasuke go zna. Ale tutaj? To się już nie zdarzy, że bohaterowie zostaną niewyjaśnieni w żaden sposób. W sensie ich przeszłość. W jaki sposób, bo Jadechowi chodziło o to, w jaki sposób nabyli swoje umiejętności. No, W jaki sposób nabyli swoje umiejętności. No nie zostanie to wyjaśnione, ale to jest przypadek kolejny. Tutaj właśnie Shippuden się tak zaczyna i potem bardziej upgrade'owany jest. Też pod tym względem. okej. Więc on kiedyś jakimś tam wyznawcą został, co daje mu nieśmiertelność, a Kakuzu potrafi zakazaną technikę właśnie tych serc. Okej, jakby ja jestem w stanie bez problemu zaakceptować, że oni tak potrafią i nie chciałbym nawet jakiegoś wielkiego arku ich przeszłości, ale jakaś wspominka, nie? Coś napomknięte, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób oni weszli w posiadanie, no bo nikt się taki nie rodzi. O to chodzi w tym wszystkim. Która też jest unikalna dla niego, ale to jest też chłop, który żyje 120 lat. To też mogłoby dodatkowo zbudować tę postać i sprawić, że łatwiej byłoby mi zaakceptować, że gość jest nieśmiertelny, a drugi ma 5 serc, no bo to nie jest naturalne, nie? To nie jest coś takiego, że wszyscy to mają. No jak on zresztą powiedział, że to jest, nawet dla postaci w uniwersum to był wielki szok. Nie? Który zmierzył się z Hashiramą. Ale do tego przejdziemy. Krew ma, więc to nie jest tylko powłoka, tylko prawdziwe ciało, które też się... One się Jest to zagadka. To jest postać typu zagadka. Rozszywać, ale dość ważne rzeczy, a zostały tylko w, powiedzmy, takiej rzeczywistości domniemań. Pozostała Tak. dwójka się Turbo domniemań. włączyła tych czujników, Niewiadomych. którzy byli trochę bezużyteczni. Nawet udało im się złapać Ta broń Kakuzu, ale pamiętam. no, były poziomy w tej walce. Za dużo finalnie się nie przydali. No i mega się dobrali ci Akatsuki, przynajmniej ta dwójka, bo ich umiejętności się bardzo dobrze dopełniały. Hidan był... Tak. I to właśnie z tego względu. Oni nie ze względu na to, że nie przypadek, ani nie dlatego, że się lubią czy nie lubią. Oni się dobrze zgrywają. Dlatego są w parach. W parach są osoby Akatsuki, które się dobrze komponują ze sobą. Oni są dobrani nie bez powodu przez lidera. To w sumie Itachi z Kisame dlaczego są razem? Sasori z Deidarą byli dwoma typami od sztuki. Też się trochę kłócili, ale ich umiejętności... no nie wiem. I to też jest powiedziane gdzieś tam, może nie tak dosłownie, ale oni po prostu oni są nazywani jako para zombie, coś takiego. No. Tak nazwani w tym arku. No nie mogę powiedzieć o Kakuzu, bo... Dobra, nie. Będąc taka... Powiem tak, da się jeszcze bardziej wyjaśnić to, dlaczego oni są razem, ale to może kiedyś. Okay. Indziej. A umiejętności Kakuzu pozwalały mu zszywać, więc mamy już... To jedna z wielu rzeczy. Bo mamy Itachiego i... Zawsze zapominam, jak Same. ten się nazywa. Ostatnio pamiętałem, a dzisiaj Pamiętasz. A to jest coś... On jest z grupy Lee i Roka Lee i Gaia, więc będzie zapominał. To nawet kanoniczne jest. Powinno być u Adacha. Zapominanie jego imienia. Aha, no faktycznie, bo Guy zapomniał, jak on ma na imię. Kisame, nie, pamiętam. Sorry i Deidara. Chociaż teraz czasem mi wypada. Kakuzu i Hidan. No ale potem moment kluczowy. Miałem znowu pośladki spięte, bo Asuma ledwo uszedł z życiem i Hidan został trafiony kosą i przez chwilę myślałem, że może Hidan zrobił taką bolesną minę, bo ta kosa to jest jedyne, co może go zranić, czyli to jest taka moc, która daje duże pole możliwości, ale jednocześnie ma jakieś ale, no nie? Czyli On uwielbia ten ból. Zraniony, albo nie czuje bólu, nie można go zabić. Oj, czuję. Że jest zraniony Nawet mocniej bym powiedział. drogą, która powiedzmy ma jakąś tam czakrę swoją. No nie do końca o to chodziło i Asuma po prostu umarł. No w tamtej scenie jeszcze nie, ale upadł i było mocno to przedstawiane w taki sposób, jakby to był koniec. No kurde, ta scena mnie wzięła mnie z zaskoczenia. Właściwie wciąż myślałem, że może jeszcze jednak ten go krzyk odratują, Shikamaru. ale ten krzyk Shikamaru na koniec. Tu pokazał, że był taki... Już wtedy zaczęło się oczy szklić. Że on się poczuł taki... Były tak nie, posiłki tak. i Nie ma co jak zrobić, były nie? Kruki, to ja myślę, kurwa, Taci. co jest? Itachi zdradził Akatsuki i ratuje Asumę, bo na przykład nie lubi Ej, tak, aż- Kakuzu i ma jakąś podwójną agendę. Nie, okazało się, że tak naprawdę to jest jakiś Danzel z Konochy. Denzel Washington. Też ma kruki, więc w sumie rychło w czas, bo dosłownie spóźnili się jakieś 20 sekund. No i potem serce No, Asumy zaczęło bić. też więc słabe. Ja przez chwilę miałem
tyle się bili i dosłownie 20 sekund szybciej by przelecieli, Asuma by nie dostał tego ciosu. Mam nadzieję, ale tytuł odcinka to było ostatnie słowa. Prawiło mnie to w lekki pesymizm. I Ta. tak naprawdę naszych uratował O! jakiś rudy z Night City. w nosie. Mój strzał jest No taki z Cyberpunka, nie? Jeszcze te kolczyki. Jak normalnie z Night City. taki. Ej, kupa Jestem historii przekonany, przed że tobą. prawda, że to jest Pain. Czyli jakby szef Akatsuki. Swoją drogą, ta wioska, nie wiem czy mogę nazwać to wioską, to wyglądało dosłownie jak Night City z Cyberpunka, ale Jest to cyberpunk taki. świetny design jest tego miasta. No jak on siedział na jakimś jęzorze jakiejś postaci, która pieła się A, mitologiczny. krzyżowców, to Super kojarzę wygląd. wygląd w ogóle tej wioski. Wydaje mi się, że to jest wioska deszczu, nie jestem do końca pewien, ale Brawo, tak. ze szczątkowej wiedzy z mojej głowy jestem w stanie taką Nice. małą hipotezę skromną postawić. No i Hidan powiedział, że to jest lider. Więc w sumie pasowałoby, że to jest Pain, bo o Painie też sporo piszecie w komentarzach, że super, czekaj, super postać. Jezus, będzie co Super partia, kurwa! za... silny, Matoły. będzie mocny, będzie się bił. Okej, już nie chcę wiedzieć więcej. No. Wystarczy mi, że wiem, że ktoś taki będzie. Bo Już wystarczy, że ja tutaj podprogowo mu mówię, nie? A to jeszcze 20 osób napisze o tym samym. Czekaj na tego, czekaj na tamtego. A na tego to nie czekaj, bo on to nawet jest mnie taki. pojawiło się. A, bo on szybko zginie. A, Hidan i Kakuzu tak o sobie zniknęli. To już jest chyba typowe dla Naruto. No i ostatnie słowa Asumy. A oni sobie tak. Aha, okej. Bo ostatnio mi ktoś pisał, bo ja powiedziałem, że tak nie będą już znikać postacie, że to jest ostatni przypadek, który ja pamiętam. No to nie jest aż tak ważne, ja się z tego śmieję. Ktoś w komentarzu napisał, że Przyzwyczaiłem się. Hidan i Kakuzu jeszcze raz znikną. No to jest ostatni przypadek, w którym sobie tak znikają. I mówię, znowu, oglądając cały Naruto, potem będziemy w stanie to wytłumaczyć, ale tu wygląda z perspektywy osoby, która ogląda sobie to no to te znikania Orochimaru, czyli Orochimaru, Sasuke, Kabuto i no to jest takie... no to każdy sobie może w każdym momencie jakby zniknąć. Zniknęli. To Nie już ucieknie, chyba typowe zawsze może się wycofać z walki. dla Naruto. No i ostatnie słowa Asumy. To była wzruszająca, Mocna scena, muzyka tutaj była... scena dla rozwoju postaci, dla całej trójki, dla całej drużyny Biedny dziesiątej, ale Asuma. to też była ważna scena ze względu na to, że Asuma powiedział na ucho Shikamaru coś ważnego o tym królu. Kto tak naprawdę jest królem, którego trzeba bronić. Może przy... Ostatnio to w quizie narutowym było i tu chyba pojebałem. A nie, to było jak nazywał Shikamaru, że skoczkiem, dobra. tej późniejszej woli ognia. No i ta scena ze spadającym papierosem, plus retrospekcje, jak oni I się deszcz. poznawali, jak jeszcze byli młodzi. Wow. Przypomniała mi scena, ta jak kropla deszczu zgasiła papierosa, jak Sanji palił papierosa na Whole Cake Island. Nie będę tutaj mówił, jak ktoś nie wiedział, ale to też była mocna scena w One Piece. No rozkleiłem się trochę, Jedna z mocniejszych scen w Naruto, bardzo Tak, współczuję tak. jego uczniom, bo dobrze została przedstawiona ich rozpacz. A po haku Zabuzy to chyba druga taka turbo mocna. To jest tak świetnie napisana postać, bo No, No, Haku Zabuza super scena. Aż się dziwię, że pierwszy ark Naruto był w stanie mnie tak wzruszyć. Postać. który, nie chcę powiedzieć jako lekkoduch, ale z takim dystansem podchodzi do otaczającej go rzeczywistości i jak on już nawet nie trzyma nerwów, emocji na wodzy, to jak widz ma trzymać emocje? Od Tak, kolejnego to jest 80. stonowana postać, a jeżeli dzieją się takie rzeczy, no to... tego odcinka zauważyłem, że trochę zmieniły się kolory i kreski. Ktoś mi ostatnio napisał, że w mandze Shikamaru zaczął palić po tym i ja tak właśnie nie powiedziałem o tym na odcinku, ale byłoby to takie całkiem fajne nawet, gdyby Shikamaru zaczął palić, bo to nawiązywałoby i do Asumy i może byłby to jakiś sposób, żeby on się uspokoił w ten sposób po wszystkim. Albo może to byłby też jakiś hołd w stronę mistrza, nie wiem. Chociaż może jest tak inteligentny, że wie, że palenie szkodzi, więc tak czy siak tego nie robi. Taka bardziej nowoczesna, przypominająca nowoczesne anime. Tak. Nawet Saya trochę inaczej. Tylko mówię, tutaj troszkę upgrade dostanie w sensie Naruto, jeżeli chodzi i o tłumaczenia, i o wszystko, więc rzeczywiście tutaj Shippuden taki realny się zacznie. Taki next gen troszeczkę. Co mi się akurat średnio spodobało, bo podobało mi się to, że jest taki totalnie blady jak ściana, a tutaj dali mu normalną skórę. Inne rysowanie. Charakterystyczne, chociaż nie wiem, czy potem przypadkiem do tego nie wrócili. Rozwiązanie z patrzeniem w prawo i lewo jednocześnie poprzez klony. Ja się pacnąłem. To było genialne i proste. No. Nie pomyślałem o tym wcześniej. Jak Kakashi to zaprezentował, to mówię, ja pierdzielę, przecież to jest tak logiczne. No i Hidan powiedział, że jest drugim najnowszym członkiem Akatsuki po Tobim, więc Tobiego mamy potwierdzenie, że faktycznie dołączył. Cia.
Kot mi wyszedł z kartonu właśnie. Ale przecież Tobi szukał pierścienia Deidara. To ja się zastanawiałem przez chwilę, czy jakiś błąd w montażu popełniłem, bo nie pamiętałem tej sceny. To malutka. Który przeżył i nadal jest w Akatsuki, więc myślałem, że może jest slot Nie wolny po Orochimaru. No i jest nadal slot wolny po... Teoretycznie jest, on tak mówi, że dołączy, bo rzeczywiście on ma cloak Akatsuki, ale oni nie chcą go przyjąć, nie? W sensie nie chcą, żeby robił jakieś misje, no ale to jest... Jest jedna rzecz, o której jeszcze nie mówiłem w żadnym filmie chyba. Chyba kwestia pierścienia Orochimaru, który chyba on ma dalej u siebie. Zobaczymy. Więc Tobi mógł wejść w zasadzie po Sasorim, a nie po Deidarze. O, tak. O, sorry, po Orochimaru mógł wejść. No i dowiedzieliśmy się o prawdziwej... W sensie, czekajcie, czy Hidan jest po Orochimaru? A to bardzo możliwe. Proszę zobaczyć, 4, 5, 6... Nie no, jeden Kurde. paluszek jest To musiałem wolny. sobie policzyć ich wszystkich. Generalnie pieniążki i przejąć świat kontrolując wojny. Nie jest to aż tak ambitne. O, spoilery, I na razie niech spoilery. idzie z wolą historii po prostu. Tak jak mówi, jak jest. Skala jest olbrzymia, ale sam Ten kadr, kozak. finalny cel, to o czym powiedział, podejrzewam, Pain, czyli kontrolować świat, okej. Gdzieś już to słyszałem. Brzmi płytko, brzmi znajomo, brzmi jak każdy wilan, teoretycznie. Może nawet nie raz, ale sposób dojścia do celu jest wysublimowany, o tak powiem. Ale idziemy dalej. Ja pierdzielę. 82 odcinek O, Shippudena ładne. jest reżyseria na niespotykanym do tej pory poziomie. Ktoś napisał w komentarzu, pozdrawiam tego widza, że cieszy się, że zwróciłem na to uwagę. No jak miałbym nie zwrócić, jak to zupełnie wyglądało inaczej? No, Ja rozumiem. To był tak, ważny tak. To jeden z takich takich wysoko ocenianych odcinków. odcinek, bardzo ważny. Grozy, dramatu. Ale obejrzyjcie go sobie jeszcze raz. On wygląda dosłownie jak film kinowy, albo przynajmniej jakiś odcinek specjalny pokroju na przykład tego One Piece. Animacja, spokój, budowanie dramaturgii, to jak on jest spokojny, stara się nie wybuchnąć, a wybucha. Koniec końców. Wiecie, właśnie na takie sceny, ten odcinek jest cały do analizy, nie? Jak on patrzy jak te dzieci, o których mu powiedział, że dzieci są królem, nie? No. Że dzieci to są te, które trzeba chronić i właśnie on spogląda na nie i przypomina sobie prawdopodobnie teraz słowa Asumy. I to jest cała jego obserwacja. I ta babcia, która mu podawała zakupy i powiedziała, że pozdrowiła Asumę. A właśnie jego pogrzeb będzie zaraz. Taki mały przypał. I to tak wszystko boli. Nie mówię o poziomach, bo no, One Piece oczywiście był nowszy, więc tam było więcej klatek i tak dalej, ta płynniejsza animacja, ale reżyseria, ujęcia, animacja. Tak, te kamery, tak, perspektywa, no. Wykorzystanie głębi. Tak, ułożenie- przepatrzcie tutaj, tak samo. Te dzieci, takie zwykłe rodziny. No, dwie sceny się dzieją praktycznie 2 metry od siebie, zupełnie inne, nie? Rodzina z dziećmi, cieszą się, coś tam sobie przeglądają na stoisku, a po drugiej stronie jest dramat. To jest też pokazanie, że cały czas otaczają nas ludzie i każdy z nich ma inną swoją własną historię. To wszystko jest właśnie po to. Kamery, Tak montaż, dobre. O to. dźwięki, ten ambient powiedzmy, dźwięki otoczenia, brak muzyki w pewnych momentach. Tak. W zasadzie przez większość. To arcydzieło jest. To się oglądało naprawdę genialnie, mimo tego, że to był smutny odcinek. Napięcie, ale ciche. I Shikamaru też potem grający z ojcem i ta Czołgi. scena gry trochę już śmierdziała recyklingiem, była płynna, była ładna, ale ona trwała literalnie 2 minuty. Od 5 minuty i 35 sekundy do 7. Jestem ciekaw, co tutaj powie, czy się czepiam, czy się nie czepiam, bo jak się to oglądało, to było takie jeden i drugi. I cały czas te dźwięki pionków na tej planszy. Minuty i 35 sekundy była tylko No, to było budowanie. piątki, nie? Czuć było, że zaraz coś się kurwa stanie. Wiadomo, że Takie tam czułeś, czasem ręka że szpadała. stary zaraz wybuchnie. Ale to Shikamaru akurat w Shikamaru. pewnym momencie zmienił ułożenie siedzenia, ale bazowało to cały czas na tym samym, więc być może było to też jakieś takie próba odwrócenia uwagi od animacji, żebyśmy się skupili na rozmowie ojca z synem, ale nie czepiam się, no był taki jeden moment. No i Shikamaru wyrzucający z siebie emocje, kolejny poruszający moment. Tak, wydaje mi się, że te 2 minuty specjalnie, takiej przerwy, bo to nie wiem, czy to animacja Pewnie chodzi o to, że właśnie na końcu mieliśmy wybuch taki nagły. Po spokojnej scenie, która trochę mogła uśpić, mamy szok i zniszczenie tej planszy. nie animacja, ale tam właśnie 2 minuty takiej ciszy totalnej, czy tam jakieś tam pogadanki, takiego właśnie jakiejś luźnej rozmowy, było po to, że no Shikamaru taki wydaje się spokojny, ale napięty. Ja to tak czułem bardzo, że on tylko czekałem, aż zaraz wyskoczy ktoś i komuś z buta. Taki tacy spokojni ludzie w takiej sytuacji. Co? No i ta scena. Niesamowita. Analizował walkę. i Ta kłótnia z Warto naprawdę odnotowania, kłótnia jego z ojcem.
Naprawdę warto odnotowania i docenienia też jego ojca, w jaki sposób on tego Shikamaru wychowuje. To prawda. Bardzo ładny. Ojciec bardzo Shikamaru ładny. To się spoko. ceni, turbo się ceni tę scenę właśnie kłótni, tego napięcia, potem kłótni Shikamaru z ojcem i właśnie to, co teraz się dzieje. Bardzo jest docenione. To jest, jeżeli mówimy o kultowych scenach, no to taki przekult. Trochę sztampowe, że on analizuje walkę Dobrze z przeszłości, wiedzieć. nagle wpadł na coś i układa pionki na planszy, jakby był wielkim geniuszem, ale w przypadku akurat tej postaci tak jest, że on jest geniuszem, więc To była- tutaj jeszcze jestem w stanie to kupić, bo To jest taka przenośnia bardziej, że on uspokaja się, tak jak to odbierałem, nie? Ja to nie odbierałem tak, że on teraz nagle wymyślił turbo genialną taktykę, w której on coś wymyśli, ale i nie za pomocą shogi, ale on uspokaja się. Gra w te shogi, ale to Okej. nie jest to, że jak oni się będą poruszać. Teraz gra w Football Managera i jestem pionkiem, ten jest pionkiem. Bardziej właśnie w taki symboliczny sposób, że Tak były przebitki z tamtych walk ich poprzednich i on wtedy pionki przesuwał i widzimy walki, techniki Hidana i Kakuzu, tak jak to wyglądało, jakby on analizował tamtą walkę, grając właśnie w shogi. on ogarnia strategię. On myśli w ten sposób, on myśli, jak będą w stanie ich pokonać, co trzeba zrobić, ale plansza nie ma nic do rzeczy. Plansza jest dla niego, dla jego uspokojenia się. Ja tak to odbierałem zawsze, no bo Okej. nie miałoby to inaczej sensu, gdyby on planszę zrobił tobie jako walki, jak Heroesy, jak No. Baldur's Gate. tak jest, że on jest geniuszem, więc tutaj jeszcze jestem w stanie to kupić, bo wygląda to trochę tak banalnie, ale Shikamaru... To jest przenośnia. To jestem w stanie uwierzyć, że faktycznie... na Ten odcinek jest jedną wielką przynośnią. Ten odcinek jest jedną wielką przynośnią, którą możemy sobie analizować. Sucho. Chojiego, niestety... Co go tak powyginało, narysowali kurwa? trochę jak Poł. Jeden to jeden. Wygląda podobnie. Ale dziwnie, nie? Takie, rzeczywiście to się zmieni trochę później. Tak jak mówię, trochę będzie ten Powyginało go. No powyginało go, bo siedział tydzień w dziurze, nie? Czy upgrade'owany ileś tam. ciepły. No to Genialny. zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Drużyna 10 potrzebowała takiej uwagi, zwłaszcza z taką świetną reżyserią. No i Kakashi dołączający do drużyny jako Tak. mistrz, powiedzmy, podczas... Przerywający Tsunadę. Wow. To było combo, którego się w ogóle nie spodziewałem. Tak, to się nie dało oderwać, nie? Bo tak kończysz taką sceną spokojem, no i myślisz sobie, dobra, robię sobie przerwę. Ale potem oni idą się napierdalać, Tsunade mówi nie, mówi słusznie w sumie. Zginęliście z Asumą, nie puszczę was na śmierć. Nie ma nikogo dostępnego teraz, żeby z wami pójść. No i pojawia się pan To Kakashi, też tak? miękko potwierdziło, że Yamato nie pójdzie do Lamusa teraz, jak Kakashi już wyzdrowiał. Kakashi to już teraz w następnym arku, w tym z pościgiem Itachiego, Jiraiya i Tsunade rozmawiali o nim jako o osobie, która mogłaby zostać Hokage. Więc dla mnie to jest potwierdzenie, że Kakashi, nie licząc Jiraiya i Tsunade, to jest najsilniejsza postać w wiosce. Ale zabawne było to, że Kakashi był liderem, można powiedzieć, drużyny Asumy, którego już nie było, a liderem drużyny Kakashiego... Słuchaj, ogólnie drużyna Shuma to jest taka już, wiesz, i Sasuke nie ma, i Naruto jest taki trochę samozwańczy obecnie. Sai jest trochę w sumie taki od korzenia. Anbu, czy Black Anbu, jak to woli, czy od Danzo. Więc ta drużyna jest taka, wiesz, Połatana. Yamato. pół na pół. Mimo, że Kakashi... Powiedział, że Kakashi to członek z drużyny już, Jeśli niż Sakura nie mistrz. doceni Naruto jedzącego Chociaż ich mistrz i tak. to ja nie wierzę w miłość, chociaż między nimi to już teraz za bardzo nie wierzę w miłość. No i pozwólcie mi, że pomyślę na Determinacja. wymienienie tych Akatsuki, których znamy albo znaliśmy, bo mamy 9 Dawaj. palców, zostało to pokazane, czyli dalej jest pustka po Orochimaru, ale Tobi doszedł za Sasoriego, czyli mamy tak: Hidan, Kakuzu, Itachi, Kisame, Deidara, Tobi, który wszedł za Sasoriego, Okej, czyli to by tutaj już szedł ze Sasoriego, dobra. Pain, Czyli te moje słowa wcześniejsze, że nie pozwalają mu misji robić, są nieaktualne. Rosiczka Zetsu Pain, Rosiczka Zetsu. i ostatniego jeszcze nie znam, albo Czekaj, którego nie zna? Tej baby. Jest baba jeszcze. Dajcie mi pomyśleć. Kuzu i Ta Tamy baba albo z znaliśmy, Painem. bo mamy 9 palców, zostało... O kim ja zapomniałem Dalej sam? jest pustka po Orochimaru, ale Tobi doszedł za Sasoriego, czyli mamy tak: Hidan, Dan. Kakuzu, Itachi, Kisame, Deidara, Tobi, który wszedł za Sasoriego, A, wiem kogo jest, dobra. Rosiczka Zetsu i ostatniego No, jeszcze... masz prawo nie zdać, jak najbardziej. Dobrze policzyłem? Tak, nie, że prawo, ale nie Że znasz. tej Jinchuriki Nie da się. dali. Fajny Ja już design wiem, została. już wiem. Chapi Babka. W sumie w Dragon Ballu Super też odpadł szybko, a miał jeden z najlepszych designów, także może taka niepisana zasada. No Sprawiedliwość i ta dla bestia, Chapila. która pochłaniała moc Jinchuriki, otworzyła 5. oko. Co też zostało bodajże wspomniane, że oni mają już 5 bestii,
Tak, była mapa pokazana, Kakuzu pokazywał na mapę, to był taki mały szczegół, ale kraje były wykreślane. Ten odkreślony, tu złapaliśmy bestię, czyli ta dwójka była w stanie inwajdować obcy kraj, oni są tak silni, tak żeby sobie to uświadomić, obcy kraj, zabrać najpotężniejszą broń tego kraju i sobie wyjść. Dlatego byli też jak pewni siebie. Wchodzą po prostu do 5. kraju z rzędu. Okej, też jak jest to w ten sposób opisane, to rozumiem, dlaczego w ogóle się nie przejmowali tym, że mogą sobie iść do tego Collection Office, no nie? Z ciałem Chiriku i się nie przejmować, że ktoś ich znajdzie. Tam 6. kraju z rzędu. A czy nie, czekajcie, czy oni to sami zrobili, czy to oni byli, bo to były grupy. Teraz nie jestem stosunkowo pewny, że to oni byli wszystkie, wszędzie, bo tak to było przedstawione, ale teraz nie chcę sfarmazonić, bo to nie jest ani takie super ważne, ani niepewne, więc... A 4 jeszcze nie. Więc mają Garę, mają tę dwójkę i 3 zdobyli na offscreenie, czego fanem nie jestem, bo byłem Tak. zaciekawiony, jak oni... Też nie jestem tego fanem. Jakby ci to powiedzieć? Czy mogę mu to powiedzieć? Nie. San Diego już wiem, jak zdobyli, no bo to było w górę. Ale nie jestem też tego fanem. Powinni rozbudowywać. Raczej Jinchuriki zostali poświęceni dla Akatsuki. Akatsuki dostanie większy fame po prostu niż No. to. Kurde, no nie mogę więcej powiedzieć. Wyglądają, kto ma te moce i tak dalej, i tak dalej. Ino się nawet przydała. Wierzę w was, że będzie ktoś mądry, albo ja nawet do maila do niego napiszę. Taki, żeby... Co by mógł obejrzeć? Kurde, może pomyślę. Nie? Bo ja sam ciekaw jestem wielu rzeczy, więc... Tak, nie, że w moim interesie, ale w mojej nawet... Jak się wkręcił w moją serię, bardzo mi miło. po prostu z mojej ciekawości. Słów. Mocne jest to, że ona nawet Nika. ze zwierzęciem potrafi to zrobić. To jest przydatna umiejętność. Teraz Tak, nagle szpiegowska patrzę, że skurwis. nie pamiętam, czy ona tak potrafiła wcześniej. Tak samo jak z tymi cieniami, które atakowały. To nowe umiejętności. Tak jakby oni trochę umiejętności Upgrade'owali się. poprawiali na off-screenie. Tak No, samo no, jak chociażby dokładnie. ostrza czakry, które miały umiejętność blokowania cienia. To jest To było autorstwo super. Shikamaru. To było akurat mocne. Kurde. Pomysł był dobry, ale Tak. kontra Kakuzu była świetna, bo te jego umiejętności odczepiania swoich części ciała są bardzo użyteczne. Tak. Wtedy się zastanawiałem, czy on jest jakimś robotem, bo on już Trochę tak wygląda. w ogóle Jak ma dziwną budowę. druty. Hidan On nie ma ciała. nadal był To jest taki case Sasoriego. Mocny case Sasoriego. Czyli on działa na tej samej zasadzie. Nie ma ciała, ma esencję życia zawartą w sercu, tylko że w 5. Mhm. I je kradnie. Kakuzu? To jest zakazana technika. Też nie zostało to wyjaśnione. Potem mieliśmy pokazane zależności. Czy nie zostało wyjaśnione? Może nie było tak krok po kroku, ale powiedziałbym, że było to pokazane. Tak samo jak Sasori, bo Sasori też, że było takie wyjaśnione, jak on zbudował sobie, jak on przekazał czakrę do serca. No nie do końca. Zależności czakry, tych typów czakry jak w Dokanie. W sumie to jest mega łatwe do ogarnięcia dla mnie, no, jako dla gracza Dokana. I nawet można to połączyć z takimi kolorami. Zobaczcie, mamy tak, wodę tak. niebieską, która jest silna przeciwko ogniowi, który jest czerwony. Czerwony ogień silny przeciwko żółtemu wiatrowi. Nie wiem, wiatr nie za bardzo kojarzy się z żółtym kolorem. Z ziemią ale bardziej. innego nie ma. Żółty wiatr jest silny Chyba. przeciwko fioletowej błyskawicy, a ta jest silna przeciwko zielonej ziemi. A może ziemia też zielona. Ładnie wyjaśnili zależność ognia i wody i też wiatru, ale jestem ciekaw, jak wiatr na przykład kontruje błyskawicę. Albo błyskawica ziemię. Oj, nie wiem. Ziemia kontruje wodę. No nie wiem, czy to też ładnie... W sumie było pokazane, jak błyskawica Sasuke kontruje ziemię Deidary. Było pokazane na przykładzie. Natomiast w jaki sposób to zadziałało? No tak... Za wcześnie, żeby o tym mówić. Że tak pokazali U mnie. na animacjach, ale jeśli to jeszcze będzie pokazane, czy omówione, to mi nie musicie mówić. No i Kakashi znowu kozaczył. Wiecie co, ja tak wierzę, że dla mnie on jest poziom wysokiego Kage. On nie jest tylko Hokage, on jest Haikage. No i akurat ten... Czy można mu coś powiedzieć tutaj? Wysokiego Kage? Tutaj... No nie, po ostatnim arku z góry, ale to był ark filerowy, gdzie on musiał być trochę cofany, żeby nie używać Mangekyo Sharingana albo w ogóle Sharingana, bo by wylądował w szpitalu. Ale ten ark tutaj? Na tym etapie... Kurde, jakbym to powiedzieć... Może nie Jest mów. to Kage, ale to nie jest Haikage. Nie jest Haikage. Tsunade, I teraz pytanie, czy na tym etapie No Kakashi właśnie. wygrywa z Tsunade? Wystarczy, że pokazuje krew. Kurde. Albo daje Kakashi jej ma sakę. popierdolony battle IQ. Tylko, że Tsunade jest popierdolenie doświadczona i przeżyła niejedno. Byłaby mocna walka.
I jakby problem jest Ale sam fakt, że się zastanawiamy nad tym, kto by wygrał, to już jest dowód na to, że Kakashi mógłby być Hokage. taki, że Tsunade jest turbo wytrzymała. Powiedziałbym, że jak to Sanini praktycznie nieśmiertelna swoją mocą, bo ona jest jakby medykiem i własnym medykiem, jest z klanu Senju, który ma naturalnie największe ilości czakry. Więc ja bym tu niestety obstawiał na ten moment Tsunade, taki lekki div. Nie? A Tsunade lekki. nie jest Haikage. A Okej. w fabule zaczęli mówić o tych kontrach typu. Okej. Zostałem wyjaśniony mocą argumentów. Chciałem tylko Kakashiego skomplementować. Jak się ja jako widz dowiedziałem, że coś takiego istnieje. Okej. No i powiem wam tak. Hidan już był jebnięty, ale to, co w środku ciała Okej. Kakuzu, to już No jest i, jakaś no i to jest tutaj twoje tłumaczenie, czy twoje tłumaczenie, anime tłumaczenie, nie twoje tłumaczenie. To są właśnie ta zakazana technika tych masek. I znowu, rzeczywiście, dlatego można robić tyle odcinków o Naruto. W tym przypadku na przykład. Nie jest to wyjaśnione, ale Jak on się taki stał? no to jest taka kumulacja czakry, esencji życia. On nie ma ciała, bo to nie jest ciało. To jest jakieś poszywane, nie wiem, skóra, kurwa, konia, dupy, nie wiadomo czego. I tam te serce to tylko esencją jego. Kakuzu życia. jest podobnie ubrany do Zabuzy. I nawet ich Tak. imiona brzmią podobnie. Tak, Ale tak. na czole miał Ojej. inny znaczek. To nie była ta sama wioska. Chociaż nie pamiętam, czy ci ninja byli... O tym arku to byśmy zrobili szczerze z 3 godziny pogadanki. W sensie, jakbyśmy się tak na żywo spotkali, na żywo, przez internet, to byśmy gadali godzinę, a Rao by o coś pytał, albo powiedział jakąś tezę, ja bym powiedział i jeden z nas nie miałby racji, ale hipotezy miałyby, wiecie, mielibyśmy swoje zdanie na ten temat. I A jeszcze wracając do tego arku filerowego tych ninja, to chyba on był w pierwszym Naruto, ja go nie oglądałem akurat. Może bym nadrobił w sumie. to też Naruto jest tylko rozbudowane, między innymi na YouTubie, że byłem w stanie zrobić też dużo filmów. No nie tyle co Adacho na pewno, ale Adacho robi bardzo różnorodne filmy. To jest bardzo wielkim fajnie. W sensie fajnie dla niego. I fajnie dla Ostatnio uświadomiłem sobie, że dawno wam nie wrzucałem zajebistego jedzenia i też stosunkowo dawno nie było owocowego openingu. Postaram się to nadrobić. widzów, którym się to podoba. Że jest w stanie, że może sobie na to pozwolić. Podoba mi się jego społeczność. I jeszcze jedną rzecz powiem. Ostatnio pomyślałem, że warto byłoby zaktualizować ranking ketchupów, bo zupełnie się zmienił. Zupełnie się zmienił. Heinz już totalnie nie jest u mnie w topce. Nie, żebym ja hejtował swoją, ale na przykład u Adacho tak fajnie, ja to zauważyłem też u Werfiego, bo Werfi też tak ma. I Adacho, Eliasz na przykład tak nie ma. Bo Eliasz jest nie za bardzo lubiany przez większość swojej społeczności i tak samo i ja uważam, że jestem nie za bardzo lubiany jako osobistość swojej społeczności, ale ludzie mnie oglądają ze względu na to, że To dość dosadnie brzmi, że ktoś może nie być lubiany przez swoją własną społeczność. Nie, no chyba, że tak to nie. nie ma innych twórców z Naruto, którzy nagrywają o Boruto na przykład, więc wielu ludzi ogląda nie do końca przepadając za mną. Nie? Niekoniecznie mnie znając, ale to po prostu tak bywa. A Adacho, czy na przykład Werfi, czy może Wodym, to bardziej takie osobowości, że Werfi przez live'y, bo on jakby dużo miał kooperacji z ludźmi, ludzie mieli okazję go poznać, a Dacho, bo ma bezpośredni kontakt z widzem i live'y i właśnie odcinki monotematyczne, nie, wielotematyczne znaczy się. Politematyczne. No i Wodym, który też taki działał niby anime, ale pierdolił tak pod siebie, w sensie trochę od rzeczy, nie? Ale było wiadomo, jego charakter był... O, to mi dużo osób zarzucało, że jak na przykład robiłem lata temu omówienia mangi, to że nie było surowych informacji, dzieje się to, tylko muszę coś dodać od siebie. No kurwa, no to jak chcesz wiedzieć, co się dzieje w rozdziale mangi, to sobie ją przeczytaj, a jak chcesz poznać moją opinię, to zamknij dupę. Głównym czynnikiem całego kanału. Więc ja powiedział, Adacho bym zaliczył tego względu i na przykład też jest takie coś, że ludzie wchodzą od razu z bomby, dają łapkę w górę. Nie? Takie coś. Na przykład... Może, tak, no część na pewno tak, chociaż mogłoby być ich więcej. Chociaż to nie wiem, czy na cokolwiek wpływa. Na zasięg może filmów, na aktywność pod filmami. Mogłoby być ich więcej, ale na pewno sporo osób tak robi. Jak masz 5000 wyświetleń, to masz 600 łapek, powiedzmy. Jak ja mam 25 000 wyświetleń, to mam z 300 łapek na przykład, nie? Takie ma wzorowanie tego. I też zaangażowanie. I też co piszą, nie? Ludzie. No to takie coś. Ale czemu ja to mówię? Kurwa, już nie pamiętam. Ja też nie. Te rzeczy. Zależności tutaj jakiejś nie ma, może to jest przypadek, Ja też nie. ale ten strój.
Od razu mi się skojarzył z Zabuzą. Wiecie, po tej śmierci Kurde, czemu ja to się mówię? akurat nie spodziewałem. Ty, ja teraz też nie pamiętam, aż tak zasłuchałem. Miło było mi słuchać takich miłych słów na swój temat. Nie Miałem pamiętam. nadzieję, że chociaż Kakashiego nie zabiją, bo Może to był taki off-top. Tsunade musiałaby ruszyć 4 litery ze swojego krzesła, na co w sumie też Okej. czekam. To jest właśnie, jeżeli Adacho widział te papiery, nie bez powodu ta papierologia była pokazana. I tak to bywa w No, anime Słucham. ze skalami siły, jak Dragon Ball i tak dalej, że silna postać w jakiś sposób musi zostać zatrzymana. W jakiś sposób musi jej nie być. No nie, no w przypadku Tsunade, no to ona jest Hokage, więc nie może sobie tak po prostu opuścić wioski. To nawet w następnym arku było wspomniane. Gdzie był Jiraiya przez tyle czasu, zanim poznał Naruto? Zostanie to wytłumaczone? Jasne, że tak. Ale nie było go. Na przykład jak na przykład Orochimaru, nie? Jak się pojawił. Gdzie był Jiraiya? No walczył sobie, chronił mieszkańców wioski, jest to wytłumaczone, jasne, jak najbardziej. Ale nie było go w głównej walce. Czemu nie ma Tsunade? Bo jest za silna i jest zajęta papierologią. I- Władaniem wioską. A To jest wcześniej takie była pijana. tłumaczenie. I na tym to polega, żeby sztucznie nie zamykać postaci. Albo jest gdzieś na misji bardzo ważnej, jakiej misji, nie wiadomo, bardzo ważnej. Wypełnia papiery, jest na wielkiej podróży, szpieguje coś tam, nie? I tak to jest tłumaczone, jeżeli chodzi o jakieś postacie, które nie mogą się wyrwać naprzód. Na przykład teraz Naruto trenuje. To nie jest jego ark, no to Naruto trenuje. I Imo w Naruto Shippuden jest to zrobione całkiem przyzwoicie, jak na to, jak wyglądają różne anime. Bo teraz bym mógł porównać do Jujutsu Kaisen, do Aota, ale nie wszyscy oglądali, więc nie będę porównywał. Do Dragon Balla, kurde, no nie jestem w stanie się odnieść do Dragon Balla, muszę zrewansować Dragon Balla. Jeżeli wyjdzie Superka, no to będę oglądał na Patronie na pewno. Wyjdzie teraz. A może też będę wstawiał taki film. Ja będę wstawiał, na pewno. Raczej na ten kanał, nie na główny, ale podsumowania takiego Dragon Ballki Super, jak najbardziej. O, I- i wtedy ja będę nagrywał reakcję na to, co Nekon sądzi o Dragon Ballu. Takie moje spostrzeżenia, bo ja jestem bardzo krytykujący, w sensie taki, że jak ja coś oglądam, to ja bardzo dużo rzeczy widzę, jakby zauważam negatywnych. W sensie oglądam coś na Patronie i widzę te pozytywne rzeczy, doceniam je, ale pierwsze, co mi się zawsze rzuca w oczy, to jakaś właśnie niedomówienie, tak jak Adacho teraz zauważa w Naruto, no ale ja jestem fanboyem, no to bronię oczywiście od razu, ale właśnie, czekajcie, godzina 16? Wszystko. Może oglądajmy. Zastanawiam się, jak Kakuzu używa ziemi, wiatru, błyskawicy. Ja mam potem jeszcze godzinę ognia. No to powiem. 35. Miałem teorię, że może te... Czekaj, kto? Jak Kakuzu używa A Kakuzu, ziemi, myślałem, że wiatru, Kakashi. błyskawicy i potem jeszcze ognia. Miałem teorię, że może te 4 pacynki to oznaczają, że każda pacynka ma swoje... Okej, to dziwnie, bo wiecie, bo to może być tak, że w databooku było to tłumaczone. Ja teraz mówię to przez pryzmat to, a to... No, w databooku było tłumaczone. Było to w A tak nie anime. może o tym wiedzieć i się nigdy nie dowie. I to jest tak, użytkownik, na przykład ten ogień, rzeczywiście tak jak mówisz, to prawda. Serce tego gościa, którego zabił, bo on przyjmuje sobie serca ludzi, których zabił, był użytkownikiem wiatru. Ognia i tak pojedynczo. Nie? Zabrał sobie 4 użytkowników żywiołów i teraz ma wszystkie żywioły. No na okej, to takie logiczne. Też tak myślałem właśnie, że w ten sposób to jest wytłumaczone. Pierdolonym poziomie. Na takiej najwyższej skali światowej, jeżeli chodzi o ten moc, o ten wybuch, o to pierdolnięcie, no to taki użytkownik, nawet jak Kakashi, nie potrafi i na przykład, który ma ogień i elektryczność, to nie potrafi tego na tak silnym poziomie, przynajmniej obecnie. Nie potrafi tego tak uczynić. Kakuzu jest tak bardzo silny. I powiemy zaraz kilka cierpkich słów też o tym arku, bo trzeba sobie powiedzieć coś, co jest bardzo nielubiane, ale to swoim czasem. I to jest tu przykład. Ten dziwny screen to jest przykład, dlaczego Kakuzu i Hidan zostali wybrani razem. Dlatego, że oni mogą idealnie współgrać ze sobą. Hidan po prostu nie patrzy na nic, nie Hidan, tylko Kakuzu, nie patrzy na nic, Bo nie musi uważać na Hidana, bo ten się zawsze jakoś tam wykaraska z tego. napierdala przed siebie ogromnym działem i Hidan ma na to wyjebane. Zranisz go, to nic się nie stanie, ale przy okazji innych ranisz, a Hidan w tym czasie się napierdala. To jest perfekcyjne duo. Ma swój typ, tyle że No. jedna już zdechła. Moje gardło Więc boli. Co za tym idzie, Kakuzu stracił Dużo krzyczę. możliwość. Każda pacynka robiła atak innego typu czakry. Jest więc i tak- muszynianka. I no, warto tutaj odnotować, że to jest najwyższy kurwa poziom, jeżeli chodzi o taki, może nie najwyższy, ale poziom, którego praktycznie nikt tutaj nie ogarnia. To jest przeogromna moc skala uderzenia i siła, to jest taka przeskala. Tam też zostało potwierdzone. No i mieliśmy piękną animację. O, Odcinek w sumie cudowna, kolejny hand to hand, hand to hand. poświęcony akcji. Wyjaśniło się w międzyczasie, o co chodzi z tymi pacynkami. Że to A, są właśnie. serca, każda ma inną naturę czakry, dzięki O, to wyprzedziłem, kurde. Trzeba słuchać najpierw, Nie wie za bardzo, ale a potem mówić. stylów. Nie nazwali tego jutsu, nie powiedzieli skąd. jest to jutsu. Więc to jest mój zarzut, tak jak mówię. Tak, jest to zarzut. Jest to zarzut.
w tych postaciach. Imo, nie zawiedziesz się, czyli możesz się zawieść, zawsze może się zawieść, zależy od oczekiwań, wiadomo, ale to są postacie, nad którymi najwięcej można spekulować. Duo zombie, które nie wiadomo jak osiągnęło to, co osiągnęło. Jeżeli o Kakuzu jeszcze ogarnę, że to jest stary człowiek 120-letni, nie, no też mogli. Powiedzmy sobie szczerze, Powiedzieli. fajne duo, To chyba ale nawet. my nic o nich nie wiemy. Tak samo zresztą z Hidanem. Że on jest stary mega. Mój zarzut kolejny jest taki, że Ino i Choji w tej walce nie zrobili praktycznie nic. Tak. Tutaj też warto powiedzieć dlaczego. Po prostu to nie jest ich poziom. To jest Kakuzu, to jest poziom, teraz powiem coś może kontrowersyjnego. O, Wydaje mi się, że nie dla części ludzi. Kakuzu jest ponad Kakashim, w sensie jeżeli o poziom mocy chodzi. On w rzeczywistości powinien wszystkich ich zmieścić z planszy. no to ja jestem się z tym w stanie zgodzić. Jak na to, że jestem laikiem, to tak wyglądało, że Kakuzu, no biorąc same natury czakry, którymi on dysponował, nie? Jeśli on miał powiedzmy wszystkie, czy co kontruje elektryczność? Wiatr. No to on miał wiatr. Mógł sobie kontrolować elektryczność. Czy miał wodę, która kontrolowała ogień, ewentualnie Kakashiego? Myślę, że też miał. Miał, bo używał tego. Czy nie miał? Legitnie Miał. powinien ich wszystkich zmieść z planszy. Dlatego ta pierwsza walka, co Kakuzu sobie stał i obserwował, jak Asuma walczył z Hidanem, no mówię, on by wszedł i miałby kwadrę. I powiem więcej. Przychodzi zaraz Naruto i tego też powinien zmieścić z planszy. Tak to tutaj wygląda. Osłabiony już I był taki mega. ktoś jak Choji, mimo tego, że silny, rzeczywiście mają swoje plusy i minusy, to jest nie jego poziom totalnie. To jest kurwa 3., a 10. piętro. Starali się, ale nie zrobili nic. Próbuję wrócić wspomnieniami do tej walki i przeanalizować ją od początku do końca, żeby naprawdę tutaj nie zrobić Oj, dobre to było. fanom. Ajajaj, jaki screenek dla Dobra, może ja idzie w tę stronę. Nic w tej walce istotnego nie zrobili. Nie mówię, że nie Tak? próbowali, ale Choji to nawet w pewnym momencie przeszkadzał, bo Tak. Oni we dwaj, powiedział we dwaj? We dwoje. Ta dwójka przeszkadzała tutaj, bo też wydaje mi się, że to było nakreślenie tego. Oni tu przyszli zdeterminowani, ale też to jest pokaz tego, że determinacja nie jest wszystkim. Jeżeli nie masz odpowiedniego skilla, no tak jak powiedział wcześniej Shikamaru, pewne osoby nie są nawet użyteczne jako bait. Ale Shikamaru sam sobie ogarnął Hidana. Sam z pomocą Kakashiego tak naprawdę, który w tej ampułce wziął krew Kakuzu, ale no mimo wszystko poziomy. Przeszkadzają, są kotwicą. tak, Oni byli kotwicą. Kakuzu bodajże, Obydwaj. jeden obrażali Asumę, to ten się zdenerwował i rzucił się na nich. Chociaż byli swego rodzaju baitem i to w jakiś sposób wyszło, ale to raczej kwestia Kakashiego. Myślunku. Walka Kakashiego z Hidanem też w dużej mierze Dobra. polegała na unikaniu i uciekaniu. Ludzie lubią tę walkę. Ładnej animacji. Tak? Wiele tutaj się Animacja działo, świetna, wbrew pozorom, ale no Kakashi tutaj nie takie pokazał nic nowego. uciekanie. Nie, to była taka hand to hand, ale ładna animacja. Czekajcie. Znowu wszedł w buty go. Okej, nie docenił, może powie jak ten, ale jak będzie oglądał, to ale ludzie bardzo sobie cenią to walkę. Co to za... Co to jest za ten... Nie, animacyjnie to był top, ale jakby pod kątem fabularnym to polegało na uciekaniu. Kakashi tam tylko unikał. To klatka. To była kolejna animacja typu rozciągnięta, w sensie, że nie stopklatkujemy tutaj, tylko oglądamy w ciągu, bo jest bardzo elastyczna i bardzo sobie cenią tę walkę Hidan i hand to hand Kakashi kontra Kakuzu. To są dwie walki, które są super, w sensie takie ikoniczne, bym powiedział. O, Wiele jest ikonicznych walk, ale są po prostu jednymi z nich. I ja je uwielbiam. Ja uwielbiam sobie do nich wracać. To świetnie to wygląda. Jest takie klasyk Shinobi. buta. Dosłownie. On jest literalnie liderem tej grupy, pomimo tego, że Kakashi był liderem tej No, grupy. to było Kakashi dobre. był jego, nie chcę użyć słowa minionem w tej walce. Był pionkiem. Kakashi był takim pionkiem na tej planszy. No, Ale troszeczkę tak. Kakashi podążał za planem, który ułożył Shikamaru. Shikamaru w tej walce dokładnie. naprawdę robił bardzo dużo, najwięcej. Zaorał. Ciągnął tę sagę na własnych barkach. Podmiana krwi to był majstersztyk. To było, właśnie to jest to. Kakuzu nigdy by nie przegrał, gdyby nie było tam Hidana. Z jednej strony to jest idealne duo, ale z drugiej strony jedyne co mogło zaszkodzić w tej sytuacji Kakuzu to Hidan. I to nie to zostało super wymyślone i jakby zagrało to bardzo, że Kakuzu nie został pokonany jakoś przez moc z dupy, tylko że może nie pokonany, bo potem finalnie go Naruto dobił, ale że został mocno osłabiony przez to, że oni tak naprawdę wykorzystali Hidana, a niekoniecznie jakąś swoją własną moc. bezpośrednio on, a ktoś poprzez niego. I to jest troszeczkę takie, jak to się mówi. No, oczywiście, że nie pamiętam tego słowa, ale wiecie o co chodzi. Od razu Nie zrozumiałem, zrządzenie losu, ale
co się stało. Jest taki synonim tego. Kiedy i jak to się stało. I to też pokazywało, jak genialne było to, co zrobił Shikamaru. Tak, tak. No ja nawet wiedząc, co jest grane, nie wiedziałem, kiedy on miał możliwość zrobienia tej To podmiany. był ten moment, okej, to było No pokazane. i akurat to trochę mi czar prysł, ale nie aż tak bardzo, kiedy był... Ktoś mi w komentarzach napisał, no można się z tym zgodzić, ale to takie jest bardzo ważne w fabule, ten moment, kiedy on obsikał krwią to ostrze i zarzut w komentarzu był taki, że oni rzucają kunajami z iluś tam metrów cały czas, wiecie, w to samo miejsce, że są bardzo precyzyjni, że zawsze tam są w stanie trafić w jakiś cel, a ja się czepiam tego, że spsikał tutaj krwią. No spsikał, bo to była mimo wszystko bardziej dynamiczna sytuacja, taka, macie jedną szansę na to, jakiś tam kunaj w drzewo czy w zwierzaka, to było pokazane, kiedy Shikamaru popsikał, tak naprawdę to było takie popsikanie krwią tego sztyletu Hidana, bo to było takie malutkie, ten sztylet leciał tak szybko, a on i tak trafił w locie. Miał jedną szansę. Ja mam długi bagnet i zamachuje się przed wami. I wy macie taką małą fiolkę i musicie trafić tą krwią, macie jedną szansę, żeby trafić krwią i zrobić... No tak, ogólnie tutaj tak jest, że wiesz, oni tam z pół kilometra potrafią kunajem idealnie odbić kunaj w cel. Więc No oni tak, potrafią nie no, takie fikumiku. Więc prawdopodobnie... Ja nie jestem aż tak bardzo przyzwyczajony chyba do takich praw w tym anime, bo te kunaje to biorę trochę za pewnik, a taka scena, która mimo wszystko jest bardzo istotna, no, ją analizuję bardziej po prostu. Przykładam do niej większą uwagę. Dla Shikamaru taka rzecz techniczna, jeżeli chodzi właśnie o technikę tą całą, czyli technikę, wiecie, wykonawczą, no to nie jest zbyt wielkie osiągnięcie. To jest takie na podstawie jakiegoś chunina, na poziomie chunina, a to jest geniusz Join. Powiedziałbym, że to nie jest żaden super ciężkie wykonanie techniczne w stosunku do tego, co się robi. Okay. Do tego, jak oni tymi kunajami sterują, jak one się odbijają od siebie. To jeszcze będzie wszystko pokazane, jak wielka skala umiejętności i battle IQ i wykonania tego w Naruto jest. To w taki dobry sposób, jak zrobił Shikamaru. Okej. Ryzyko. Anime. Pewnie mają też wyższy czas reakcji i tak dalej, ale mało to było realistyczne. Wiem, że mówimy tutaj o nierealistycznych. Tak, w ogóle to mówimy o arku, w których mamy dwóch nieśmiertelnych. Jeden ma 5 serc, No. drugi daje ofiary, jest nieśmiertelny do Boga I jakiegoś. odcięli mu głowę, która No, gadała. Nie można tu o realizmie powiedzieć, ale nigdy w sumie nie słyszałem tutaj takiej opinii, szczerze powiedziawszy. Że bardziej, że to był genialny plan i raczej tu zarzutów do Shikamaru nie było. Zarzuty będą gdzie indziej. Zobaczymy, czy Araho też tak odbierze, jestem ciekawy, ale ciekawe tu usłyszeć o takim czymś. Musiałbym sobie tą scenę zobaczyć od nowa, czy mi to rzeczywiście nie pasuje, ale to był taki ruch, że... Bo to nawet jest kwestia tego, że miał tę ampułkę, w której było mało krwi i on dał radę całą tę krew wylać na jeden cienki bagnet, że to wyglądało tak, jakby ten bagnet był cały w krwi, która pochodziła z rany. Jakby on tam trafił kropelką czy czymś, okej, ale on trafił dosłownie, wszystko trafił w to miejsce. To było takie, kurde... I tak, i tutaj wylewa, nie? Jakby Shinobi, Ale puśćmy to w niepamięć. To, co oni No może potrafią zrobić. macie rację wszyscy. jakby te skakanie po drzewach, rzucanie tymi kunajami na x metrów, niektórzy i kilometrów, jak snajperką, i odbijanie tego od drzewa do drzewa, żeby trafić w cel, no to takie coś to jest nic. Nic. Takie nawet, że na to nie spojrzą. To było mało realistyczne. No to kwestia tego, że ja po prostu jako nowy widz odbieram to uniwersum trochę inaczej niż jak ktoś, kto już jest przyzwyczajony do takich rzeczy, jak tam odbijanie kunajami z kilometra. Spodziewałem się, że to będzie trochę realistyczne. Okej. No to właśnie to raczej wydaje mi się, że dlatego, że spodziewał się, że to będzie takie smooth bardziej. No możliwe. Ja w sumie nie wiem, co ja wtedy myślałem. Powiedziawszy. Po prostu nawet nie zwróciłem uwagi, żeby to było coś nierealistycznego tutaj. Oglądając ten cały ark, nie? Długo, Też. ale w zasadzie znowu mieliśmy kolejny plot twist, bo Naruto i Yamato weszli. Tego się znowu nie spodziewałem, bo oni już nawet mieli jakieś wspólne Hurricane, techniki, nie? Vortex, Hurricane, Vortex, Jutsu? Co to za napisy są, kurwa mać? Hurricane, Vortex, Jutsu. Nie wiem, kiedy oni zaczęli się tak kumplować, że robią wspólne techniki, ale najbardziej... Co to jest? Hurricane, Vortex, Jutsu. Pierwsze słyszę. Ile lat w życiu nagrywam? Oglądam. Po angielsku tak było napisane, ale japońska nazwa jest inna. Nie ma czegoś takiego, jak Hurricane, Vortex, Jutsu. Rozwaliło mnie to, jak Naruto przed Rasenganem powiedział styl wiatru. Czyli Futon. już troszeczkę tam było jakiegoś wietrzenia. To, że Sai i Sakura polecieli za Shikamaru, to było logiczne, ale oni
dosłownie zrobili mniej niż Ino i Choji. Bo polecieli za Shikamaru i to... Ale to było już po zawodach, nie? Ważne, żeby tam Zabezpieczyć. Po to oni w sumie przylecieli. A. Ale moim zdaniem ich w tej misji w ogóle mogłoby nie być. Tak. A to też jest po prostu... Wydaje mi się, że to była taka chwila chwały dla Shikamaru. Po pierwsze, ten ark jest totalnie o drużynie 10 i o Shikamaru. No. Głównie o Shikamaru. I to wiecie, oni poszli No drużynie 10. No Ino i Choji to byli w zasadzie tylko wtedy ważni, jak Asuma zginął i był ten 82 odcinek. A teraz w tej misji balast. mu pomóc, no bo walczą z kimś potężnym, walczą z członkiem Akatsuki. To oni są wszyscy na takim poziomie, że cały świat się ich boi. Każdego jednego członka się cały świat boi. Nie? Potem też będą różne rzeczy tłumaczone. No i on wychodzi z tego lasu i mówi, dobrze, koniec, to wszystko. Ty w pojedynkę pokonałeś członka Akatsuki, to po to oni tam byli, nie? Bo to też takie, że no nie dasz wszystkim czasu. A, żeby zbudować Mogło ich tam nie być, Shikamaru, ale to ma reakcję. sens, że oni tam poszli. A za Shikamaru poleciałby Ino i Choji i dzięki temu oni by coś zrobili. Bo A, w ten sposób? Ja bardziej to właśnie rozumiem tak, że autor chciał pokazać, że skala mocy w pewnym momencie tak wzrasta, że nie każda osoba może coś zrobić. Tutaj dla Chojiego to już jest za wiele. Akatsuki, dla Chojiego Ino, czy jakichś Joninów, to jest za wiele po prostu. Oni są za silni, nie możesz nic zrobić. Akurat dolecieli do Shikamaru, to on był już po wszystkim i po prostu razem wrócili na miejsce. Naruto Bardziej bym tutaj powiedział takie ale, bo oni są totalnie rozwaleni, nie? Czyli jeżeli oni sobie nie radzą na Kakuzu i by pobiegli do innego jeszcze, niby pomóc, ale oni są kotwicą, może sobie zdają z tego sprawę i No. pokazano tutaj, że są kotwicą, no to by polecieli jeszcze, no to nie przeszkadzajcie mi. Prawdopodobnie też w planie tak było, że Shikamaru po prostu idzie do lasu. A gdyby tu nie było Sakury i Saya, no to bym się zastanawiał, kurwa, po co wy tu stoicie i się patrzycie? Idźcie. Sai taki wysoki jest, kurczę. Widzicie, jaki on wysoki? Ma rację. Może jak Ino i Choji przeszkadzali z jednym, to pewnie też by przeszkadzali z drugim, ale mimo wszystko jest sytuacja, w której jest 1 na 1 w lesie i może by mogli pomóc, gdyby Shikamaru był ranny. A tutaj przeszkadzali w walce z Kakuzu, ale też na miejscu był Kakashi, więc no... Pomóc Shikamaru, nie? W ten sposób. Więc też nigdy nie widziałem tutaj żadnego takiego ale też To nagle ciekawe. zmieniły się oczy i uważam, że to jest ważne w tym. Ktoś mi powiedział, że błąd w animacji, bo w mandze było czerwone. Wszystkim, bo nadal są niebieskie, ale źrenice są jak u lisa, czyli nie wiem, może on korzysta z Kyubiego bez utraty. To ciekawa uwaga jest bez akurat. sensu. Głowy. Nie do końca widzę tutaj jasne wyjaśnienie i też nie oczekuję go od was w komentarzach. Naruto zmienił swoje oczy, ale one nadal były niebieskie, co jest zagadkowe i Jest zagadkowe. czekam na rozwinięcie tego, bo tutaj faktycznie było widać, że Naruto jest zmieniony totalnie. No i to też jest ciekawe, bo jeśli w mandze on miał czerwone oczy, to znaczy, że trochę korzystał z Kyubiego, a w tym etapie historii on już nie chciał z niego korzystać i rzadko z niego korzystał. Że on się zmienił, że ten trening... Może kwestia samych emocji. Że mamy tutaj do czynienia z kimś innym, że jakby z inną wersją Naruto totalnie. Ale tak z twarzy po prostu. Kolejny raz Shikamaru udowodniający, że to jest jego ark. Te Czułem sobie. bomby, dół, zwierzaki, które też robiły dodatkowy klimat, zapalniczka i to widmo Asumy. Plus to wyglądało tak, jakby w zasadzie to Asuma do Dobra, tutaj też trzeba zatrzymać na chwilkę przed ważnym momentem. To jest Las Nara, mi tego filmu zostało. Ja pierdzielę, ile my to nagrywamy. czyli legendarny las przeznaczony tylko dla użytkowników tego klanu Shikamaru. Nikt nie może tego lasu znaleźć. W sensie tylko oni wiedzą, gdzie jest. To jest taki tajemniczy, magiczny las, nad którym oni sprawują pieczę. To jest ich jakby działka, nie? Kurde, to już ma sens, że oni byli w kraju ognia, bo ostatnio w quizie źle powiedziałem. W której nikt nie ma wstępu. Za nic. Dlatego Shikamaru poszedł tutaj sam. Dlatego Shikamaru go tutaj pogrzebał, żeby nikt go nigdy nie znalazł. I zwierzęta będą, tak na końcu dopowie, że zwierzęta będą tutaj pilnowały tego wszystkiego. No i Nara to też jest taka miejscowość w Japonii, Nara, byłem w niej. Tam są właśnie sarny. To też się z tego wywodzi. Nie wiem, czy Nara to sarna. O, to super, musiała być wycieczka. Tam sarenka, czy co to jest, ale to jest taka miejscowość Nara. To ja wiem, Alt J, bardzo fajny zespół, którego słuchałem 12 lat temu, byłem na koncercie, mają piosenkę Nara, moja ulubiona, ich w sumie, to też jest, no to taka kraina. To be a deer in Nara, oni mu śpiewali, nie? Być jeleniem w Narze. I tam po prostu sarny chodzą po ulicach, wszędzie, no nie wiem, zdjęcie pokażę jakieś. Po ulicach, albo nie pokażę. Wszędzie, po prostu, po chodnikach, idziesz sobie, a koło ciebie idzie sarna. I są totalnie łagodne, że możesz je pogłaskać, nakarmić i wszystko.
Ale Więc to jest super. takie. Dokonał zemsty, bo Nie. zapalniczka wykończyła Hidana. To było bardzo... Kolejna przenośnia. Woli ognia, płomień z Tak, tak, zapalniczki, tak. który oczywiście też jest ogniem. Super to było powiązane. Tak, tak, to jest Świetna właśnie scena, ale kolejna kolejną z... świetną sceną była retrospekcja z tego zderzenia Rasenganów Kakashiego i Naruto. Jak Kakashi patrzy na swoją oparzoną rękę, O, ta. odwraca się i widzi Naruto. To też musiała Moje- być kultowa scena. Uważam, że to jest moment zwrotny tego anime. Że ta scena to jest tak jakby moment, gdzie Naruto pod pewnym względem pierwszy raz prześcignął Kakashiego. Pod pewnym względem. Tak, nie tak, w tak. ogóle, Ta technika ale jest uczył się tutaj łączenia natury. ponad Kagę. To jest legenda. Nie był w stanie zrobić. A Naruto już to zrobił. Więc Tak. pod tym względem. Kakashi nigdy w życiu nie byłby w stanie skopiować ani nauczyć się tej techniki. Tak jak mówię, gdyby nie klony, gdyby nie wyjaśnienia Kakashiego wbijane, gdyby nie styl wiatru i czakra, jaką Naruto ma, I Yamato. 15 lat to jest kurwa miękką ręką. W sensie, gdyby mu się fartnęło. Kakashiego prześcignął i Kakashi, przegrywając to starcie Rasenganów, I duel, no. można powiedzieć, że mógł sobie przypomnieć na przykład starcie, jakiś tam trening ze swoim mistrzem i widząc Naruto, który oczywiście też jest jego synem, więc jest podobieństwo, fryzura i tak dalej, zobaczył w nim Ktoś mi w komentarzach pisał, skąd ty wiesz, że on jest jego synem? Nie było to mówione. No nie było, ale wiem. czwartego Hokage. Świetna scena. No i potem Nie jest Naruto to oczywiste. boom, wjeżdża z tym shurikenem. Ja rozumiem, że on musiał zostać Rasen shuriken. w treningu, chociaż tutaj wagi jako takiej, dla fabuły, takiej personalnej wagi między Naruto a przeciwnikiem nie było, bo to nawet nie była jego walka. On po prostu wleciał, nie powiem, że na gotowe, ale to był taki silny przeciwnik, który finalnie posłużył Naruto do wzrostu. I to też Tak. było fajne, bo widzieliśmy, Bardzo dobre że spostrzeżenie. Naruto mówił o tej ścieżce, żeby nie zabierać mu tej ścieżki, że on chce pokonać Kakuzu sam, żeby urosnąć i doścignąć w domyśle Sasuke. Sasuke. Hidan, tak jak mówię, zakopany, więc O. teoretycznie mogliby go odratować. No i Kakuzu Ale z tym lasem to nie wychwyciłem tego. Jeśli on leży w lesie Nara, to wątpię, żeby go powrócili. też Też to była świetna scena, jeżeli chodzi o samo pogrzebanie go. O pokazanie, jak psychopat Klątwa w ogóle tej jego nieśmiertelności, nie? W sumie trochę mu się odwróciło to przeciwko niemu. Chyba że faktycznie ta nieśmiertelność mu się skończy, bo nie dawał ofiar dla Yashina i po jakimś czasie po prostu umrze. Ale on teraz leży zakopany cały czas i czuje. faktyczny jest Hidan. Jego śmiech. Na początku nie bał się tej śmierci, ale jak... No i pierścień tam leży po prawej stronie. Teraz widzę, że pierścień tam leży, więc nikt nie będzie mógł wejść na jego miejsce. Shikamaru wyszedł z takim cieniu i światło za nim tak leciało, jak taki Bóg, teraz ja jestem twoim Bogiem i rzucił mu tę zapalniczkę. I on się wtedy pierwszy raz tak przeraził. To była genialna scena. Warta odnotowania na pewno. tak się odpalił, nie wiem czy to było jego 100% mocy, żeby Naruto mógł go pokonać w tej formie dla własnego rozwoju, czy to było faktyczne 100% Kakuzu, czy on był jakoś osłabiony, no bo tak naprawdę nie miał już dwóch masek, więc nie miał Turbo osłabiony. natur czakry. No. Natomiast dźwięki Ale no cięcia Rasen tym Shuriken Rasen mimo O, wszystko mocny. potężny. robiły klimat, dosłownie niczym piwo. Czuć było moc, kurwa. Krajalnica do chleba. Super wizualnie to było przedstawione. Chociaż nie Taka lubię tej kosiarka. noty, co leci w tle, jak Naruto go tam Była tak? To była Spirit Fight? No, pokonywał. tak. Za bardzo przypomina jakieś takie Radosne. intro do Dragon Ball Kai, ale No, to coś jest taki takiego. mały szczegół. Fajnie. Dragon Ball Kai. Nie pamiętam Dragon Ball Kai, kojarzę Było pamiętam. czuć, że to jest zasłużona nagroda za trening, który widzieliśmy i dla Naruto, i dla nas. Chociaż tak jak mówię, walka Kakuzu i Naruto była zupełnie niepersonalna. Zupełnie niepersonalna, więc po prostu tak Kakuzu zjobował trochę, żeby podbudować Naruto. Nie wiem, czy jakieś są odcinki kończące ten ark, bo... A, widzicie. To ja kilka rzeczy muszę wyciąć w takim razie. Nie, spokojnie, Oj. wszystko wiem. Znaczy nie, na etapie jak ja już to wyślę, to on będzie wiedział. Dobra, Niedługo zobaczę. nie wytnę. Także Kilka rzeczy muszę wyciąć, bo i tak zostawcie powiedziałem lajka, coś tam, ale... Jeśli wam się podobało, dziękuję za całą Ja już aktywność, jestem za wszystkie daleko komentarze. za- Ja troszeczkę marudzę. Wiem, za że tym. 99% z was to są kochani widzowie, którzy oglądają, którzy się potrafią gryźć w język, mimo tego, że Ja nie jestem muszą, kochany. Tak naprawdę, no wiecie, Tak. więc ja uważam na spoilery, ale jak na przykład czytam Tak. komentarze i O, nagle widzę it's me, jasną it's me. informację, Oj. to jest tym, albo ten jest tym, to trudno mi mimo wszystko tak odwrócić wzrok błyskawicznie. Czekaj, to mój więc guzik czy doceniam jego? was, dziękuję za całą aktywność, Nie, mam jego. nadzieję, że wam się Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, też doceniam społeczność Adacho, chociaż to jest... Mi się wydaje, że właśnie to jest nasza wspólna trochę społeczność, Mieszają ale się na nie każdy pewno jest moim widzowie. fanem, ale mnie ogląda. Gdyby nie było tak, to nie oglądaliby potem filmów, w którym oglądam filmy Nekona i pisaliby komentarze, że na początku oglądali mój film, potem reakcję Nekona, potem
moją reakcję na reakcję Nekona, więc na pewno się to miesza. Jeszcze tak, 10 tak, minut to będzie gadał. odczuwam. O kurde, Czyli nie wszyscy, też dużo jest ludzi, którzy ciekawe. naprawdę co powie. wspierają mnie od lat i jakby pieniężnie, i zawsze komentarzem, i zawsze, i ja pamiętam te osoby, czy właśnie no, jako wspierający. Nie wiem, no na przykład Michał, bo Michał też u Adacho jest, ale jest wiele osób i na Patronie jest wiele osób. Nie zawsze się ze mną zgadzają, ale rzeczywiście lubią po prostu mój kanał. I Pozdrawiam jest takich dużo Michała. ludzi, ale wydaje mi się, że większość raczej tak ogląda, bo jest zainteresowana tematyką Naruto niż moja osoba, ale to już mniejsza. Kilka rzeczy. Rzeczywiście Adacho wskazał kilka takich niuansów, których ja bym nigdy, nie że się nie przystrał, tylko nie zauważyłbym takiego minusa w tym. Ale fajnie, dobrze, że, nie wiem czy on powiedział w kontekście narzekam, że na widzów. To perspektywa jest po prostu świeżego widza i kogoś przyzwyczajonego do standardów w uniwersum. Tak bym to wytłumaczył. Tylko tyle i aż tyle. On powiedział, że żeby nie spoilerowali i tak dalej, chyba do nich, ale dobrze, że narzeka. Mi się to podoba, jeżeli chodzi o anime, że w jakieś kwestie zobaczy, bo fajnie, że jest to kompletnie szczery z tym, co mówi. Najgorszy sposób nagrywania, jaki mógłby być, to jest taki, że twórca widzi, że ludziom się coś podoba, no to hypuje to. Tak samo działa to u mnie na Patronie, że no jeżeli ktoś lubi to anime, to oczekuje ode mnie, że też mi się spodoba, a nie zawsze tak jest. Ja często jebię to anime i potem się dostaję po dupie za to, że mi się nie spodoba. To jest niesamowite, że ludzie potrafią bronić dosłownie własną piersią jakiegoś anime, które lubią. I traktować to jako sprawę życia i śmierci. No bez przesady. Pewna rzecz, albo że nie zrozumiałem pewnej rzeczy, bo ona zostanie wyjaśniona później. Więc na etap, w którym ja oglądam 3. odcinek, to nie zostanie wyjaśnione, więc ja powiem, no to było z dupy i to No było tak. nierealistyczne, ale z 10 Dokładnie. odcinków powiedzą mi, dlaczego dokładnie tak było i dlaczego nawet to z dupy miało być. No to w tym momencie taka osoba denerwuje się i mówi, poczekaj chwilę, za 10 odcinków ci to powiedzą. Czemu ty już hejtujesz, nie? No to takich rzeczy sporo rzeczywiście miałem. Więc fajnie, że doszukuję się, ja lubię doszukiwać się takich właśnie błędów, takich niedopowiedzeń, jak powiedział Adacho. Jeżeli chodzi o postacie Hidana i Kakuzu, to Zapiszczało coś tam u niego, a ja się odwróciłem na filmie. Widzicie to? Co to jest za złamanie 4. ściany? Oczywiście, no nie ma tak. To są chyba najmniej wyjaśnione postacie. Coś tam jeszcze Kurwa, no ja nie wiem, co ja mu powiedzieć. No sorry, że tak czasem. Nie wiem, ile mogę powiedzieć. Temat nie jest całkowicie zamknięty, ale tak, są to najmniej wyjaśnione postacie z Akatsuki i te umiejętności są troszeczkę takie widmo, ale znowu, na świat Naruto możemy jakoś to wytłumaczyć i też tłumaczyłem to już, nie? W jaki sposób ja to widzę, w jaki sposób gdzieś tam w databookach. Ja chcę więcej Saya i więcej Lee, i więcej Gaia, i otwarcie wszystkich bram. To jest wyjaśnione. Okej, to jest też ten moment krwi. No tu jestem w stanie się jak najbardziej zgodzić, że to nie było takie full realistyczne, a to też nie ma zbyt wielu realistycznych rzeczy, ale pewnie mu chodziło o takie coś realistyczne jak na stan tego świata. Pewnie, nie? Bo nie bądźmy głupi. Dacho na pewno tak pomyślał. Jak na realizm tego świata, to mu się to wydało po prostu takie sztampowe. Takie proste. Nie? Wydaje mi się, że to wykorzystał nieuwagę Hidana bardziej. No Musimy sobie obejrzeć tę scenę. Jestem w stanie kupić to wytłumaczenie. I może bym też dojrzał właśnie jakieś taką niekonsekwencję, czy jakąś taką naiwność, że jeżeli mu się to nie udało, to by zginął, nie? Ale to też takie podjęcie wielkiego ryzyka. To zabawne całkiem. Ale to jest też odniesienie się właśnie do mitologii japońskiej. Kishimoto bardzo mocno czerpie z mitologii japońskiej. Bardzo, bardzo, bardzo mocno. Buddyjskiej i japońskiej. Miesza je, zamienia i tego jest ogrom. Więc Ark mu się podobał. Bardzo mi się to podoba. Jeżeli chodzi o Akatsuki, to Akatsuki musimy temat zostawić jeszcze. Shippuden ogólnie to jest Akatsuki. Tak to tutaj wygląda. No, do Więc tej nie pory ma wszystko wokół się tutaj nich martwić kręci. o to, jak to Sorry, że nie mówię tak. Chodzi o to, że wszystko się wokół nich kręci. Zapomniałem zapauzować. będzie wyglądać. Kurczę, no nie mogę za dużo mówić. I tutaj właśnie. Tutaj muszę pousuwać, bo Adacho nie obejrzał do końca. Znaczy, Ark się teoretycznie skończył, ale są jeszcze takie odcinki dopełniające. Przynajmniej jeden, chyba że nie powiedział o nim. Ale zdaje mi się, że na moment, w którym ja wystawię ten odcinek, to już będzie o tym wiedział, więc w większości wycinał nie będę z tego odcinka. Coś tam wytnę, bo tam gdzieś tam plasknąłem słowo za dużo. No to nie chcę, żeby jakieś... Ten film, ja go wrzuciłem z 1,5 tygodnia po tym, jak go nagrałem. Ten z Hidanem i Kakuzu. I ja już miałem obejrzaną sagę z Guren i rozpoczętą kolejną. Także jak wy to zobaczycie, to ja już będę miał nagrany film z pościgiem za Itachim i pewnie będę kończył sagę, w sensie ark kolejny. informacje mu dać, ale naprawdę to nie jest trudne. Czym dalej jestem w historii, tym ciężej rzeczywiście jest mi
trzymać język za zębami, próbując coś tłumaczyć. Naprawdę jest ciężko. No, muszę uważać i rzeczywiście, jeżeli zdarzy mi się spoiler, ja obejrzę sobie ten odcinek, obejrzę jak pierdolę przez godzinę 40 już i wtedy dopiero będę go wypuszczał, bo coś utnę sobie. Coś utnę w odcinku. Kurczę, nie jestem pewny jeszcze, co miałem powiedzieć tutaj. Ale bardzo fajnie się to ogląda. Superancko się to ogląda. Więc No to cieszę się. najbardziej. No i czekam. Adacho jak oglądnie, jak ja oglądam, co ma do powiedzenia, może, czym się zgadza, z czym się nie zgadza, jak najbardziej. Jestem otwarty na takie dyskusje, zgadzaniem się czy nie zgadzaniem się. Ej, dobra, muszę dograć, bo nie da mi to spokoju. Jestem na etapie... Ty, gdzie ja jestem? Do premiera zostałem zabrany. montowania, w sensie wycinam rzeczy, które tam teoretycznie zaspoilerowałem, ale muszę to powiedzieć, o czym zapomniałem na końcu odcinka, czyli ten największy problem, jeżeli chodzi o ten ark, jest właśnie taki, że ludzie nie cierpią tego, jak Kakuzu został pokonany, bo w sensie są nam pokazane jako ktoś potężny, nawet na tle historii, jeżeli chodzi o te wszystkie żywioły, a tak naprawdę został wykorzystany po to, żeby pokazać nam technikę Naruto. Żeby nam pokazać nową technikę Naruto. Naruto No właśnie taki typowy jobbing, nie? Czyli przegrywanie w fabule z kimś, kogo siłę musimy jakby podbić fabularnie, nie? Wytłumaczyć jakoś. Wzmocnić w jakimś sensie. Taki poligon trochę z niego zrobili. zjawił się cały na biało i po prostu zaatakował sobie Kakuzu, a ten się dał nabrać na tak prostą sztuczkę. Wiecie, tutaj on mówi nam, że jest bardzo stary. On mówi nam tutaj wprost, że walczył z ósmym Hokage, z pierwszym Hokage. Mało tego, Rasen Shuriken został zrobiony w tym arku 3 razy. Co powiedział Yamato, podczas treningów, przy treningach Naruto był w stanie zrobić go max 2 razy. Hokage. Może ustawić sobie tak kamerkę na sekundkę, Wow. że walczył, na piłeczce teraz się dlatego tak to wygląda, że walczył z pierwszym Hokage. Więc czujemy taki respekt, kurwa, z pierwszym Hokage, z Bogiem Shinobi, on Właśnie tak się buja, na piłeczce się. walczył i przeżył, jakby i on tutaj Ja jest. się też garbię. Cały czas i w walce też widzieliśmy chore rzeczy, które on robił. I jest dużo takich zarzutów, jak na przykład on, który się rozczłonkowuje. Gdyby on nie pokazał to, że ma jakieś sobie w środku swoje serce, gdyby nie rozdzielał tych swoich wszystkich żywiołów, no to byłby wiele silniejszy, wiele bezpieczniejszy. A tak naprawdę on dał okazję do tego, żeby go pokonać. I tutaj jest wiele problemów o to. O to, że to jest plot hole. Taki, no powiedziałbym plot hole postaci, że Kakuzu nie miał prawa tutaj przegrać. Kakuzu by ich prześcignął ich siłą. Był po prostu lepszy, bardziej doświadczony. To, że on się dawał nabierać na takie głupie rzeczy, to i tak jest już dużo, ale że dał się nabrać na to, że zwykły klon wyleciał do góry i on tego nie wyczuł. Ktoś taki jak Kakuzu, No to prawda, tu się zgodzę z tym. Tu się z tym zgodzę. no to jest jakby fabularny żart, kanoniczny żart, nie? O to tutaj w tym chodzi. To się nie podoba ludziom strasznie, że to zostało wykorzystane i ciekawe jest też takie spojrzenie Adacho na to, że on na inne aspekty zwrócił uwagę, ale nie na ten, który takich ludzi bardzo mocno siedzących w tym uniwersum, wiecie, boli. Ja na Kakuzu patrzyłem faktycznie jako na silną postać, ale to, że on był tam stary, doświadczony, czy walczył z pierwszym Hokage, to była taka informacja, która mi go podbudowała w danej chwili, ale nie miałem tego z tyłu głowy do samego końca. I jak go pokonał tym Rasen Shurikenem, to nie myślałem sobie, no przecież on walczył z pierwszym Hokage, ma tyle i tyle lat, nie powinien przegrać w ten sposób. To było dziwne, że on się nabrał na klona, ale nie uderzyło mnie to aż tak bardzo. Teraz mówi się o tym po prostu, że Kakuzu nie powinien zginąć w ten sposób. Jakby był marionetką po to, żeby pokazać tą technikę Naruto, a potem to jeszcze Kakashi go dobił. Tak psiarsko zginął strasznie. 2 serca I mu to Naruto było takie nie do zabił. końca lubiane. Jeżeli się ocenia siłę postaci, to Kakuzu daje się wyżej z taką adnotacją, że on nie powinien zginąć w taki sposób. On jest silniejszy niż na końcu to było widać. Nie? Bo on był rzeczywiście osłabiony, zmęczony i tak dalej, ale to się nie klei kupy. Naruto przyszedł, pokazał technikę i wyszedł. Tak to tutaj wygląda, a potem to co się stanie, to też możliwe, że Adacho już wie, czy o Rasen Shurikenie, czy o Kurenai, no to tam są dodatkowe rzeczy. Nie? No to wiem, takie, wiem. To chciałem wspomnieć, bo się na końcu zakręciłem, więc to jest bardzo ważna rzecz i taka do odnotowania dla Adacho, że to ikoniczna rzecz, która się ludziom nie podobała. Nie podobała bardzo mocno. Hidan tak, Zobaczcie, jak się Nekon w ogóle zaangażował, że jeszcze potem dodaje notkę specjalną. bardzo. Kakuzu ani trochę.
Dobra, tyle by było. Mogę iść sobie montować dalej do następnego. No i super, bardzo dziękuję. Film za długi zdecydowanie, jeden z dłuższych na moim kanale. Mało jest filmów, które mają godzinę, mało jest filmów, które mają ponad 2 godziny. No nie wiem, czy tutaj czy czegoś nie będę wycinał, natomiast nie będę tutaj robił przedłużonego pożegnania, więc dziękuję wam za oglądanie, Nekonowi za kolejny bardzo obszerny komentarz. Wrzucę wam to prawdopodobnie, jak już jestem daleko z przodu, więc na pewno Ark z Góren już jest wrzucony. Tyle. Dzięki, zostawcie lajka, zostawcie suba i linki do Nekona oczywiście też tradycyjnie zostawię w opisie. Dziana!